Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Prospero, to jest kolejny odcinek Pauper Dojo. Widzę, że z nami na czacie jest Moonwalker, cześć Jędrzej, widzę, że też jest W-Baker, czyli Waldek, cześć Waldek, gdzie Mota Kepsa. No może trzeba zrobić, no co ja poradzę, zapytam moich ludzi od tego. Witam Was, słuchajcie, dzisiaj, jest im Bombaj, cześć Bombaj, fajnie, że dołączyłeś. Dzisiaj zaplanowany trening oczywiście przed Paupergedonem, jutro zaczyna się Paupergedon, wiem, że już wielu ludzi pojechało, jest na miejscu, zobaczymy czy się podłączą, czy będą nas oglądać, czy może komentować na czacie. Naszym wysłannikiem Pauper Dojo w lekko jest oczywiście Kusza, trzymamy za niego kciuki z Warszawy. Oprócz niego na pewno pojechali Mikołaj, pojechali Skóra, Franek, Sodek, więc też no, życzymy im, żeby zrobili jak najlepsze wyniki. No i cóż, a dzisiaj trening z sensejem, kolejny meczyk, trzeba właśnie jeszcze potrenować, ciekawe deczki. Moim gościem zaś, dobrze Wam znany gracz z Warszawy, był już gościem Pauper Dojo przy okazji turnieju, naszego teleturnieju noworocznego, gracz, który regularnie melduje się w topkach dużych turniejów oraz między innymi na przykład wygrał Pauper Trio na Komonie w Krakowie, mój dobry przyjaciel z drużyny CBZ.pl, Filip Kłos, pseudonim Rudy. Cześć Rudy, witam Cię ponownie w Pauper Dojo. Siemano. Bardzo się cieszę, że tu z nami jesteś, że przyjąłeś zaproszenie, dziękuję Ci. No i słuchaj, zacząłbym od krótkiej rozmowy, zawsze chcę, żeby nasi widzowie też poznali bliżej odwiedzających mnie gości, poznali członków tego community. Pierwsze pytanie do Ciebie od Bombaja, co to za kwiat w tle? Jest Monstera i jest Stefan. A Stefan to jest. Sobie przypomnę, jak on się nazywa, bo ja nie wiem. Nazywamy kwiatki, ja zapominam inaczej, jak one mają te. Monstera to jest ta, co ma takie Monstera, dziurawe liście? Z dziurami, no. To jest fajna roślinka dla zwłaszcza też, czy jak się ma zwierzęta, czy dzieci, to tak dobrze wygląda. I też dziękuję za zaproszenie Sensei Prospero. Bardzo miło mi tu być. Bardzo miło mi tu będzie dzisiaj zagrać dekiem wymagającym kloka. Tak, żebyśmy poszli o 2:00 w nocy wszyscy spać. Dzisiaj długi odcinek się szykuje, będzie dużo klikania na modo, ale zanim jeszcze zdradzimy właśnie, czym będziesz grał i przejdziemy do analizy Twojego deku, którego skuteczności się boleśnie przekonałem wczoraj, to pierwsze pytanie w ogóle do Ciebie, Rudy. Jakim graczem Paupera uważasz, że jesteś? Znaczy, jeżeli jest ten tradycyjny podział, który jest na paprykarzu i tam jest casual, weteran i spoceniec, to ja czasami się czuję bardziej casualem, a czasami się czuję spoceńcem, bo mam dwa tryby. Mam tryb pierwszy, który mówi: mam dużo kart i dużo deków i nie lubię, jak deki leżą smutne w szafie, i wyjmuję i staram się przychodzić ciągle zawsze jakimś innym dekiem i coś innego, żeby sobie grać różnymi, i przy okazji mi się bardzo szybko po prostu nudzą deki, że jakby po jednym czwartku już mam ochotę zmienić. Więc wtedy jakby ciężko jest być tym graczem kompetytywnym, no po prostu sobie gram dla fanu różnymi dekami, a nie, że je masteruję. No, ale z reguły jak ma być jakiś common, no to tak staram się, nie wiem, 2-3 tygodnie wcześniej zagrać chociaż parę lig jednym deckiem, jakiś sobie wybrać, trochę tam ten build sobie dopasować pod siebie i tak się troszkę popocić jednym deczkiem, żeby się jednak, jak już jadę do innego miasta, to żeby być jakkolwiek czuć się przygotowanym, nie? Jasne. Tutaj czat już Ci wymyśla też określenia. Tu witając się, Czarczmen z Tobą powiedział, że Rudy to zawodowy wałowator. Ale powiem Ci, że ja też mam dla Ciebie określenie. Już tylko odpowiem na pytanie Waldka, gdzie standingi z wczoraj. Mam je, wrzucę, obiecuję niedługo, tylko tam zostałem zwałowany i tutaj też lekcja dla wszystkich, że jak kończycie mecz, wpiszcie wynik w kompaniona, bo potem wrócicie do domu i się okaże, że skoro nie wpisaliście, to Wam wpisano remis i macie remis zamiast wygranej. No i trudno, stało się.
ale będą wyniki. I teraz tak, Rudy, ja wymyśliłem ci określenie, że ty jesteś cichym wizjonerem. I dlaczego tak uważam? Już ci powiem. Otóż uważam, bo też przez taki pryzmat ciebie postrzegałem, jak się gdzieś tam poznawaliśmy, że jesteś osobą, która dostrzega pierwsza pewne rzeczy i zaczyna grać jakimiś rzeczami, ale tak po cichu, że nie zwraca to uwagi innych. I teraz dwa przykłady tego. Wydaje mi się, że byłeś pierwszym, który zaczął grać Ponzą w ogóle, ever, w sensie na pewno grałeś tym na Komonie w Poznaniu i chyba byłeś jedynym, który grał Ponzu w tamtym czasie. Grałeś to oczywiście w naszym community warszawskim, wszyscy też tak mieli, no Rudy gra Ponzu, ale no dobra, niech se gra. A potem naprawdę ta Ponza się zrobiła bardzo popularna. Potwierdzasz? Czy to tak Potwierdzam. było? No właśnie. I więc dlatego cichy, że tak jakby nie przykuwasz uwagi, a ty dostrzegasz te rzeczy. I tak samo wydaje mi się, że w naszym warszawskim community byłeś pierwszym, który zaczął grać moną wróżkami, tak po tej Ponzie, czyli to też będzie już ze 2 lata temu. I miałeś w dodatku te wróżki złożone w jakimś takim wypasionych wersjach, wszystkie jakieś foil, old border, jakieś też japońskie wersje, więc też bardzo ładny deck, no ale no dobra, no grałeś i tak też, no okej, gdzieś te wróżki potem się zaczęły pojawiać, ale wydaje mi się, że również to ze 2 lata temu było. Tutaj już Moonwalker, Lisan, Al-Gaib i pytają cię o inne może jakieś proroctwa, jak się zakończy mecz Polska-Litwa. Właśnie, bo dzisiaj też jest jakiś mecz. A, to nie wiem, ale z tymi wróżkami to mogę potwierdzić, że właśnie pamiętam, że to było ze 2 lata temu, że monobl wróżki miał jakieś 1% mety czy coś takiego i ja ogólnie nie gram na modę jakoś często, czasami po prostu mam ochotę, sobie zagram ligę taką, nie wiem, rozłożoną nawet na 2 tygodnie, ale tak usiadłem i tak patrzę na tę metę i tak myślę, nie no, te wróżki powinny być mocne, nie wiem czemu są niegrane. Zagrałem 2 ligi, zrobiłem 2 pucharki, przychodzę, mówię do Jeziora, no 10-0 tymi wróżkami mocno, no są mocne, ale ludzie nie grają z jakiegoś powodu. No i jakoś potem zaraz zaczęli grać, się zrobiło te 10%, ale generalnie mam tak, że jak jakiś deck jest popularny i jest w tym top 3, to ja mam na niego wtedy uczulenie i mi się odechciewa nim grać. No Więc wróżki zrobiły się na pewno popularne po tym, jak top 4 na Paupergedonie zrobił nimi Skóra i on je tak zaczął promować i też bardzo dużo kontentu tworzyć, więc ludzie rzeczywiście je wtedy dostrzegli. I tak, no teraz myślę, że wszyscy o tych wróżkach wiedzą, więc pytanie, co następne? Ale zanim to będzie może ten deck, którym będziesz grał dzisiaj, to słuchaj, skoro jakieś takie masz przeczucia, to proponuję przyjrzeć się spoilerowi karty z nowego dodatku, które już tam zaczęły się pojawiać w przestrzeni internetowej. Nowy dodatek Tarkir Dragon Storm. Nie jest to pełny spoiler. Mamy już trochę karty bardzo ciekawych, więc pytanie, drogi czacie, co Wam się w tym dodatku już teraz spodobało, jakie karty Waszym zdaniem mają szansę wejść do mety i trochę zamieszać, coś pozmieniać. A pytanie pierwsze konkretne do Ciebie, Rudy, właśnie też związane z wróżkami. Co myślisz o karcie Ringing Strike Mastery? Przypomnę, jest to aura za 1 niebieską, enchant creature. Kiedy ta aura wchodzi, zatapuj zaenchantowaną kreaturę. Ona się nie odtapowuje w untap stepie, ale enchant creature has, zapłać 5 szarej many, untap this creature. Czy uważasz, że to może zastąpić Bind the Monster jako taki, no właśnie, removal wróżkowo-niebieski? mhm. Po pierwsze, to za monsterą jest fikus, przypomniało mi się, to jest fikus, to co wystaje. Okay. A jeżeli chodzi o kartę, no to nie wiem, jak sobie sam myślałem, a potem słuchałem Skóry, no to w Bind the Monsters chodzi o to, że ten damage w ogóle ci nie boli, bo w matchupach, w których to wkładasz, no to najczęściej wygrywasz, zanim ci zadadzą jakiekolwiek punkty życia, albo jakby masz tych punktów życia sporo i ci jest wszystko jedno. A tutaj nie tracisz tych punktów życia, więc będąc sobie graczem, który nie traktuje życia jak resource, tylko po prostu myśli, och, dobra, mam dużo życia, jest bezpiecznie, mam 10 życia, jest mniej bezpiecznie, to wtedy ci się może wydawać ta karta lepsza, ale wydaje mi się, że to 5 many na odtapowanie jest niebezpieczne, bo po prostu czasami, no nie wiem, jak to bierzesz to w late game'ie, tak? Nie lubimy mieć martwych kart w late game'ie i ta karta potencjalnie Bind the Monster w late game'ie ci
stapuje takiego Krysalisa i się przebijesz, a to ci po prostu stapujesz Krysalisa, a on mówi, no dobra, no to ja zapłacę te 5 many i nadal mam typa, który jest odtapowany, więc w early jest bez różnicy, bo to życie i tak cię nie boli, a w lejcie jest gorsze, no bo tą manę w końcu przeciwnik będzie miał, no nie? Oczywiście pewnie zdarzy się jedna na... Myślę, że po prostu będzie to even w połowie sytuacji i częściej będzie słabsze niż Bind the Monster, ale ktoś wrzuci screena, że tutaj zajebiście siadło, jakby to był Bind, to bym po prostu nie wygrał, a z tym wygrałem. Ale generalnie karta słabsza niż Bind, przynajmniej w tym deku, a w innych dekach się nie zastanawiam. Tak, myślę, że jestem w stanie się z Tobą zgodzić. Też jak sobie wyobrażam sytuacje, w których chciałbym zagrywać jedno i drugie, no to grając wróżkami po drugiej stronie właśnie wyobrażam sobie takiego Krysalisa, bo duża krita z Reachem, jak tu się jej pozbyć, no to właśnie zatapować i teraz Bind the Monster, oberwę za 2, no nie wiem, 4, może 5, zależy ile tych spawnów w międzyczasie naprodukował, no ale to czy on je poświęci, może nie poświęci, więc ten damage chyba nas nie powinien boleć, a jeżeli nas boli, bo się okazuje, że ma, nie wiem, w dodatku już 3 Krysalisy, 2 nas zaatakował, my jesteśmy na 6 życia, to pewnie i tak przegraliśmy, to już nie ma znaczenia. Natomiast sytuacja, w której my tapujemy Krysalisa tym Ringing Strike Mastery, to znaczy, że on miał 3 many co najmniej na zagranie, stworzył te spawny, więc on sobie w drugiej turze, znaczy w następnej turze po zagraniu będzie w stanie to odtapować. I on to może zagrać na instancie, więc tak naprawdę trzymać otwartą manę i zobaczyć, zaatakujemy, no to zapłaci i odtapuje. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście te 5 to nie jest wcale jakaś taka bariera nie do przeskoczenia i wcale wróżki tego tak bardzo grać nie będą chciały. Tutaj Waldek komentuje, że no słaby, bo nie daje monarchy, no dobra, ale idealna karta do ścian, jak trzeba coś groźnego, to tapujesz, a jak masz dużo chłopków, to się skręcasz. Nie wiem. Aha, że za 5 untap this creature, że po prostu więcej many produkujesz, czyli to jest jednocześnie, zamiast tego Free the Realm byłoby grane, tak? Że 5 szarej będą ściany miały, więc to im będzie combo piece, ale przy okazji w razie czego mogą stapować coś, nie wiem, jadącego szybko, jakąś rampę atakującą albo no, No tak, jak no, często ściany się kombią z 6 defenderów, nie? no wydaje mi się, że właśnie tej many mogą nie mieć przejściu, czyli będzie ciężko wykorzystać to jako ten combo piece. I jak z drugiej strony jest dużo ścian, to też się tak nie bardzo boją tych atakerów, żeby chciały je wyłączyć i zatapować. No. Nie ma z nami Ludroxa, nie ma z nami Burka, nie wiem kto jeszcze ścianami gra, żeby się wypowiedzieć. Dobra, zastanowimy się. Punkt otwarty. Druga karta, na którą wielu ludzi zwracało uwagę, że może być najmocniejszym komonem tego dodatku, jest to mianowicie Mardu Devotee, czyli kreatura biała za 1 manę, 1-2, kiedy wchodzi, robi scry 2 i za 1 szarą manę możemy sobie dodać czerwoną, białą lub czarną, raz na turę, czyli taki filtr. Rudy, co myślisz o tej karcie? Super karta, na pewno pogra. Na pewno pogra. Pierwsze co pomyślałem, no to po prostu w deku trzykolorowym, co robi co właśnie używa tych kolorów, ale bo właśnie no w Pauperze mamy problem, jak są 3 kolory w deku, no i ta karta sporo pomoże, a Scry 2 to w ogóle, no ja kocham Scry 2, To znasz z więc wróżek oczywiście, to potrafi zrobić grę. no dokładnie, więc karta na pewno pogra i wzmocni bezużyteczne białe deki na pewno w jakiś sposób. Tak, mi A się też ile ich będzie, jak bardzo wymieni Fraben Inspektorów w jakichś Borosach czy coś, to jeszcze ludzie będą próbować. 8, 12, split po 2, split 4+2, nie wiem, po prostu będą kombinować z ETB efektem, jakoś to abuzować, wracać go z Core Skyfishera, więcej po prostu skrajować. No na pewno będzie to próbowane, a jak bardzo będzie grane, koniec końców, no to się zobaczy. tak, tutaj dołączył w międzyczasie Burek i skomentował jeszcze, no
poprzednią kartę oczywiście, czyli ten Ringing Strike Master. Gówno straszne, nie grajcie tego w ścianach. A nie, po co nam biała karta? Burek, nie, pytaliśmy o co innego, dobrze. To ja widzę, nie doczytałem komentarza. Burek Plus, jest wizji, wiesz, bo tam biała karta. masz tego Pilgrima, który dodaje białą manę, znaczy, że potrzebujesz białej karty w ścianach. Potrzebujesz na przykład też tego Berera, Coalition Honor Guarda. No, biały się przydaje. Ale dobra, wracając jeszcze do Mardu Devotee, ja też się zgadzam z twoją oceną, Rudy. Mamy, czy nawet White Winnie, który gra 8 trabenów, to może w sumie 8 nie będzie potrzebował, bo na początku, zwłaszcza w tych pierwszych turach, to robienie tych clue, czyli traben, jakiś Scorsky Fisher, to może nawet nie zdążysz wykorzystać, a takie Scry 2, kiedy potrzebujesz tej jakiejś jednej konkretnej odpowiedzi, jakiegoś traben Charma znaleźć na Glee albo przeciwko Awce Dustu Dusty, myślę, że będzie bardzo, bardzo pożądane. Jest z nami Hubert, cześć Hubert, też właśnie pilot White Winnie mówi, że będzie na ban grany, też mi się tak wydaje, właśnie może nawet właśnie w White Winnie, a tym bardziej jak będą jakieś Mardu koncepcje, Orschowy, Borosy, ta opcja filtrowania many też pozwoli ograniczyć liczbę landów, bardzo mi się ten gościu podoba. Tu w międzyczasie Jędrzej skomentował, że karty czy mechanika omenów wygląda grywalnie. Tak, to też jest właśnie taka ciekawostka, że mamy nową mechanikę, która rzeczywiście jest no, fajna, czyli mamy karty na przykład taki Dirgur Island Dragon, dwie rzeczy do wyboru, albo Instant Omen, to nie jest Adventure, czyli to nie jest tak, że po zagraniu tego Omena nam karta idzie tam na adventure i możemy zagrać w tym drugim typie, czyli na przykład kreaturę, tylko my po zagraniu tego omena wtasowujemy tę kartę w naszą bibliotekę, czyli mamy taki powtarzający się efekt i czekamy znowu, aż nam przyjdzie, albo no możemy oczywiście zagrać kreaturę, czy co jest w tym, chyba to wszystko są kreatury, tak mi się wydaje. Tak, Judgment się cieszy, że więcej tasowania, tak, będzie więcej tasowania. Purek też mówi, że zagra już 4 sztuki tego smoka. Tak, no ten smok no pierwszy się wylosowało, ale opcja, żeby na instancie tapować kreaturę, no pewnie przeciwnika i dobrać kartę na instancie za jedną szarą, jedną niebieską, to już nie jest taki zły efekt, a sama kreatura za 6 many, zwłaszcza w jakichś takich dimirowych kontrolach, Flying Ward 2, 4-4, może być ciekawy finisher. Jeszcze jedna z omenem karta była, no Scryfall nie ma jej w formie angielskiej, widzę, że to jest chyba włoska, czyli to był taki biały smok, biały smok, ale on jako ten omen tworzy nam żołnierza białego 2/2 za 2 many, więc też no zawsze takie karty dające dwie opcje, które każda jest spoko, to wydaje się kuszące, zobaczymy co jeszcze będzie. Jest i Ludwik, cześć Ludwik, który zdążył, mówi, że pożycza deck, no będzie grane. Ja jeszcze jedną kartę znalazłem, znaczy no została dzisiaj wrzucona, nie ma jej na Scryfallu, ale też jest bardzo ciekawa, jest to Heritage Reclamation, czyli takie lepsze Return to Nature. Mamy instant za jedną szarą, jedną zieloną z 3 opcjami do wyboru. Albo niszczymy artefakt, albo niszczymy enchantment, albo exilujemy up to one target card from a graveyard i dobieramy kartę. Return to Nature miało po prostu z exilu i z graveyardu jedną kartę. Tutaj możemy, to jest taki Wild też po prostu na wypasie, bo Wild też miał Cycling 2, mogliśmy wybrać niż artefakt, enchantment, albo po prostu się cycluj po nową kartę. A tutaj jest to wszystko w jednym, jeszcze Exile, no podoba mi się. Co ty na to, Rudy? No tak, to myślę taka karta typu zielony Fraben Charm, jak wszystkie 3 efekty spoko, nie? Dokładnie, Więc... bo czasami wystarczy zexilować tę jedną kartę, nie cały graveyard, tak? Czy na jakiegoś Dredge'a, czy na jakiegoś Altartrona, właśnie czasami targetowanie tej jednej karty w odpowiedzi na jakieś combo już zepsuje. Nie można grać. Tak. Naprawdę, bo Myślę, teraz że no. Super, tak, super. tutaj Fajna Judgment też się zgadza. Widzę, że w międzyczasie też i King MTG dołączyli się, Manko jest i Verde 75, który też
Mówi, że Embermouth Sentinel z changelingami podoba. Okej, Embermouth Sentinel, to zaraz go spróbujemy wyszukać, co on robił. Jeżeli już jest oczywiście też na Scryfallu. Nie, może jakoś inaczej się to pisze. Dobra, nie będziemy przedłużać. Na razie to nie jest pełny spoiler, jeszcze czekamy na wszystkie karty. Proponuję przejść teraz, Rudy, do tego, czym będziesz dzisiaj grał. Powiem tak tylko, ja już wczoraj przetestowałem na własnej skórze. Rudy zrobił tym w naszym lokalnym LGS-ie 4-0 i nie wiem, 8-0 było? Przegrałeś jakąś grę wczoraj, Tak Rudy? wyszło. Nie Tak przegrałem. wyszło, nic nie przegrał. Patrzcie Państwo, czym Rudy wczoraj grał. Jest to Altar Tron. Powiedz, Rudy, co w tej wersji zmieściłeś? No, zmieściłem takie karty, żeby mi się wydawała przyjemna do grania, w miarę optymalna. Tutaj jest kilka różnych dróg. Mamy podejście Said Rakena, który mówi: kocham refraktory są super. Mamy podejście, że rakecy są super. Ja aktualnie jestem bliższy tych rakeców, które no bywa niewygodnie, ale jest to wystarczające, wydaje mi się, źródło many. Może tak zacząłem trochę od środka. No deczek generalnie lubię od dawna. Rok temu, jak był Poznań Common, grałem właśnie jako jedyny tam ze wszystkich Altar Tronem. Do topki dostać się nie dało, można powiedzieć, że było blisko, ale tam dopadły mnie te przodkowie Gli, czyli to były te, ciągle zapominam jak się ta karta nazywa, ta biała za 2 many, która robi All That zabijecie z Glitters, niczego. tak? All That Glitters mnie wtedy dopadły. Może jakby się wtedy wpadło na to, żeby grać snafauty i więcej swampów, to byłoby łatwiej. No ale generalnie karta Backdoor Terror sprawiła, że teraz deck z pozycji za wolny i niegrywalny przez to się zrobiła grywalna, ponieważ były sytuacje, że po prostu no spoko, skąbiłem się z Golem Foundry, spoko, zrobiłem 1 000 000 życia z Wedera, w następnej turze cię walnę za 1 000 000, a przeciwnik przecież w następnej turze ci mówił: no dobra, no to ja robię gli i się walnę za 2 miliony, nie? Więc Tak. jakby nawet jak się kombiłeś, i nawet jak robiłeś infinite życia, co po prostu kiedyś było auto-winem, no to w tej sytuacji już nie ma, tak? Więc po prostu musisz mieć sposób na radzenie sobie z gli i na wygrywanie od razu w swojej turze, nie dobierając jakiegoś single makeshifta. No i właśnie Backdoor sprawia, że nie musisz czekać tej tury na atak, tylko możesz od razu wydrainować, plus sprawia, że jakby jest ten alternatywny wincon, że w ogóle się nie musisz kombić, tylko rzucisz sobie tyle tych artefaktów, że czy tam coś tam jeszcze zaatakuje, że w końcu tego przeciwnika te 20 życia zbijesz. To też sprawia, że jest teraz trochę inny playstyle, bo nie myślisz już tylko o tym, żeby się skombić, ale myślisz też o tym, że a może warto rzucić tego Backdoora wcześniej i może uda mi się zabić bez komba, chociaż jest to nieoptymalne, bo muszę wydać 4 many, w tym kolorową. Przez to jeszcze więcej zwojów w mózgu się przepala, a już w tym deku nie jest łatwo, bo jest, przynajmniej dla mnie, jest giga męczący. Wczoraj po 2 grach to już mi tak głowa parowała, ale to udało mi się wygrać ostatnią kartą w deku, bo ostatnią kartą był Myr Retriever i tak obejść przeciwnika jak za grobu, że miałem idealnie co do 1 many, żeby jakby wrócić, zagrać wszystko i się skombić i jeszcze obejść tego jego enchanta, co tam mnie drainuje, jak wchodzi mi stwór i jakbym miał 1 manę. Trespasser's Curse, tak? Tak, tak. Więc wtedy już byłem bardzo zmęczony. No na modo pewnie łatwiej, bo się klika. Myślę, że i tak będę zmęczony, bo normalnie za 2 godziny jest mój tryb spanko, a tutaj za 2 godziny to będę miał tryb, może gramy 3. grę, więc Może, zobaczę jak mi może. to pójdzie. Ja też nigdy nie gram lig całych, nie? W sensie zagrałem ligę całą, to na jakimś długim kolu monoredem sobie grałem, no to wtedy zagrałem całą ligę, ale tak to
to będzie wyzwanie, zagrać 5 No gier. dobra, spróbujemy się sprężać w takim razie. Dołączył Kwas, cześć Kwas. Tu Waldek mówi, czy nie jesteś przypadkiem za mało łysy na granie Tronem. Rozumiem, że tutaj jest to znany gracz Trona, to Pauper Ganda, tak? Czy nie? Czy jeszcze o kimś innym mówimy? Kto jest łysy i Ja gra? nie wiem, nie znam. Czy kto jest łysy i gra Tronem? Nie wiem. Ale w ogóle nie Waldek, mamy jakichś wytłumacz. takich giga fanów Trona, jak mamy tych ścianiarzy szalonych, dwóch już wymienionych, czy jakiś po prostu monoblue wróżki, koneserów, czy innych ludzi z wytatuowanym po prostu monoredem na ręce, no to raczej nie ma takich turbofanów Trona, no nie? Ale to tak, Waldek mówi że też, że no w sumie Tron jest we wszystkich formatach, czy w innych formatach jest też, nie tylko w Pauperze, no i tam troniarze mają za kola lub są łysi. No, dobra, no i tak, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, rzeczywiście Tron był, no chyba też jest takim bardzo, bardzo starym deckiem, takim, który oberwał w dodatku różnymi śmiesznymi banami w stylu Prism, który no jest zbanowany w Pauperze, bo był za szybki. Kiedyś Tron, tak to można nazwać, że meta była wolniejsza, Tron był za szybki z tym. Nie. To chodziło o to, że było za łatwo ci filtrować manę i mogłeś grać 5 kolorów i w ogóle ci to nie bolało. Aha, że okej, czyli wszystkie najlepsze karty się mieściły wtedy. No ale dobra, no właśnie, cóż, mamy twoją wersję, która tu mieści 4 kolory i masz oczywiście właśnie zielony po Crop Rotation, Weather the Storm, Fanged Maraudery. Tu pytanie od Verde75. Było testowane, ale zapyta Ancient Stirrings. Czemu nie znalazło miejsca? To pamiętasz, Rudy, kartę? O, czekaj, coś chyba straciliśmy dźwięk? Czy ja tylko nie słyszę Rudego? Czy wy słyszycie? No właśnie. Halo? O! Przez chwilę słyszałem Rudego. Nie wiem, coś straciliśmy dźwięk. Coś przerwało Rudy. Halo, halo, spróbuj jeszcze. Ludwik, widzę tutaj przesyła też pytanie przez Rudego, przez Kwasa do Rudego. Czemu Tron? No, tak jak też Judgment to napisał, Rudy tym Tronem grał od dawna. No, teraz słychać. No, super. Tak, słychać. Nie wiem, czemu Dobra. się chowa. Dobra, to wracając do pytania Ancient Stirrings. Czemu nie znalazło miejsca? No, bo Ancient Strings szuka tylko bezkolorowej karty, a Packdoll Terror ma kolor. I to jest główny powód, że nie znajdziesz Packdolla ze Stringsów. Że z Ancient Stirrings bardziej pewnie jakiś tam Big Guy stron, gdzie szukamy właśnie albo tych podstawowych artefaktów, albo landów, albo dużych artefaktycznych typów, więc tam chyba to było bardziej popularne. Tak, ja bardzo lubiłem. Grałem 4, mam nawet staroramkowy, bardzo lubię tą kartę, ale niestety teraz no nie może być grana. No dobra, to słuchaj, żeby właśnie nie przedłużać, jedno pytanie albo ci zadam, albo zwrócę uwagę, bo też wczoraj to mnie bardzo zabolało, że udało ci się zmieścić albo no wrzuciłeś w sideboard tych Coalition Honor Guardów. Tak, rozumiem, ja że w ogóle mogę pokrótce nagli. streścić moje decyzje w tym deku, jakie są. No, Bo to jakby te jedziesz. 80% jest koru, ale są takie rzeczy, które po prostu, łutnę tutaj z tych dwóch, łutnę tutaj i tak. Mana base ten jest podstawowy, ja dodałem Bojukę, bo feeling crop rotation w Bojuka Bok jest po prostu niesamowity, że można to zrobić i to jest jakiś sposób też, po pierwsze, żeby komuś właśnie przerwać coś, na przykład wczoraj dzięki temu mi się udało wygrać jedną grę, bo mieliśmy taką sytuację, że Iwan by mi flickerował zawsze w odpowiedzi na moje combo i robił sobie w famsach infinite życia i jakby mieliśmy wtedy pad, bo nie byłem w stanie go zabić i on nie był w stanie mnie zabić, a ja mu zrobiłem w odpowiedzi na to, jak flicker był w grobie, crop rotation, Bojuka w twój grób i wygrałem, no nie? Jakby to bardzo niszowy przykład, ale przede wszystkim jak grasz Mirrora, to w ten sposób Mirror jest randomowy, kto po prostu szybciej uda mu się skombić, ten wygrywa, a w ten sposób możesz przerwać przeciwnikowi combo i zwiększasz szansę, że będziesz szybszy.
No i wiadomo, jakieś Cycling Stormy też się tego nie spodziewają, jak się jakiś randomowy trafi, ale myślę, że to bardziej na mirror. I też ładna karta do side-outu, side-out po prostu. Tutaj wczoraj grałem 4 Insighty, 2 Candy Traile, ale sobie uciąłem jednego, dodałem tego, bo generalnie gram mało ich chorów, bo tylko 2. I też miałem sytuację, że po prostu miałem 3 droły na ręce, a nie miałem za bardzo artefaktów co do poświęcania i też tej kolorowej many brakowało, a Candy Trail mam takie uczucie, że zawsze jak dobieram to jest super i kocham grać tę kartę. Więc sobie dodałem jeszcze jedną, bo mi tak się przyjemniej gra. Mapki to nic, gwiazdki to nic, Wizardsy to już mówiłem, że ja po prostu, no nie wiem, dobrze mi się grał Wizardsy. Działały wczoraj. Tak, Widziałem, jak wydają działały, mi się, zagrywałeś z tego wszystko, tak. co chciałeś. No. Można też po prostu naprawdę sobie zatapować tej many od razu 12, zrobić sobie 12 kolorowej, sobie powybierać, a Energy Refractor zawsze trzeba jednak te 2 szarej zużyć i on jest pewnie jakoś lepszy, jak masz więcej tej many z tymi Golem Inspector, Foundry Inspector, o, tak to się nazywa. Karta, która moim zdaniem jest bezużyteczna, nic nie robi, jakby daje ci fajne poczucie, że wow, moje artefakty są tańsze, ale super, ale generalnie to nie ma w ogóle żadnego znaczenia i jakby tobie tej many wystarcza, a jak ci nie wystarczy, to na pewno miałeś lepsze karty niż takiego gościa. Jedyny powód, dla którego ten Foundry Inspector mi się jest grany, no to po prostu na modo dzięki temu się szybciej klika, jest łatwiej na modo się jakoś skręcić szybciej. No i nie wiem, też zgarnia jakiś removal, przez to może jakoś spowalnia przeciwnika. Weatherki, IMO, giga potrzebne, żeby czasami po prostu cię uratowały w G1. Na Golem Foundry wrzuciłem, no bo to jest alternatywny wincon, więcej rzeczy do kontrowania i generalnie spoko. Przechodząc do sideboardu, 6 Tu kart. Judgment, tylko jedno pytanie, czy No, właśnie nie gryzie to, że te Wizards Rockets wchodzą zatapowane. Masz ich aż 4, wszystkie wchodzą zatapowane i no, jak często się zdarzały takie sytuacje, w których no, chciałeś móc to od razu odpalić, a niestety. wczoraj ani I razu przez tak to. nie miałem No, takiej sytuacji. Masz teraz 4 słampy, jeszcze pyląsy, zawsze jest przynajmniej trochę tej czarnej. Możesz to od razu zdysputować czy zinsightować i tak dobiera, a upside późniejszy na następnej turze jest spory, więc na pewno byłaby lepsza, jakby wchodziła odtopowana, ale wtedy byłaby pewnie za dobra. tak. Mm, Dobra, yy, sideboard. Sideboard tutaj 6 czy 8 nawet rzeczy na gli, bo wczoraj wsadziłem i Clan Szamany i Coalition Orgardy jest na fauty. Tutaj te Coalition Orgardy są dodatkowe, żeby jeszcze być mocniejszym na gli. Generalnie podoba mi się ten koncept i też gli często na ten deck po prostu nie bierze żadnych snafautów czy removalu, no bo po co na ten deck? I właśnie wczoraj ja rzuciłem tego Coalition Orgarda, a Prospero po prostu, no jak ja mam wygrać teraz? No po prostu nie zabiję typa. I jedyny plan jaki miał to rzucić Vinesy w mojego Coalition Guarda, żeby nie mógł być targetowany i wtedy rzucić na swojego Glee, no nie? Tak, i nawet byłem w pewnym momencie blisko zrealizowania tego planu. Już myślałem, że mi się to uda, ale wtedy Rudy jeszcze wsadził tego, Krarka. Więc ja najpierw musiałbym tak, Vines na Coalition Honor Guarda, albo pozbyć się Krarka, albo mieć jeszcze dodatkową protekcję na mojego Basking Brute Scale, więc no nie udało się. Zabiłeś mnie w kombacie w sumie tym deckiem. W Chyba drugiej tak, grze ale to się była też nie jakaś giera wsąbiłeś. typu, że miałem jeszcze pół talii i dobrałem 17 z 18 lądów i po prostu ty mi robiłeś Dures, a ja miałem 5 lądów. No ale to No. tak Ale akurat. właśnie, tak, chyba ten plan i tak by nie zadziałał, bo Vinesy jednak mówią, że na spele opa nie, no to jak ten, no ale to Can jeżeli be to the już wejdzie target. na tę No. kreaturę, can be the target of the spells of the opponents, czyli moich może nadal być, czyli tak musiałbym zagrać na niego gli, no to może bym musiał, no przegrałem, nie, to jakby nie spodziewałem się Coalition Honor Guarda w Altar Tronie. No i to No. naprawdę w połączeniu, że są i pack dole i taki potężny sideboard, no to ten matchup jest teraz wygrywalny. Może się to dziś okaże. Spellbomby to wiadomo, fangreny, widziałem, że niektórzy nie grają, ale po prostu uwielbiam tę kartę. Feeling dostawania 5 życia za martwy artefakt jest super. Na pewno jest słabszy przez to, że teraz przez Glee
Affinity gra castdowny, więc ma jak zabić Fangrena, a wcześniej nie bardzo miało, no bo musiało być to Galvanik plus jakiś Krak Shaman, albo 2 Galvaniki. Scattershoty na wróżki, Ancient grasz na wszystko, co może wrzucić ci Nihilkę / Relika, no i na Affinity i Krak Shaman na wszystko, co tam jest low to the ground. No i tyle, bo są jakieś inne wybory, ale te mi się podobają, tak gram. I chyba możemy przejść do ligi, tylko wezmę sobie kocyk, bo jakoś mi jest zimno. Jestem za 10 sekund. Dobra, dobra. No, chyba masz rację, Ludwik. Zmęczony był człowiek. No ale tak jak była druga gra, no to co wiem. Grałem do końca. Szukałem jakiejś opcji, jak wygrać z Coalition Honor Guard w stole. Burek, dobra, gramy. Zaraz gramy. Właśnie, Burek, jesteś w tym, w Leko? Jesteście? Kto jest z tobą? Powiedz, jaka ekipa się wybrała z Poznania? Dobra, my szukamy oponenta, czyli pewnie... To się mam klikać? Play match, league, coś tam? Tak, klikaj. Dobrze. Ja chciałem tylko jeszcze zapytać właśnie, które matchupy najlepsze, które najgorsze. O proszę, już mam od razu oponenta. No dobra, to cię nie rozpraszam, potem jeszcze opowiesz. Ja jeszcze nie grałem na tyle, żeby powiedzieć, które są dobre, a które są niedobre. Jakby wydaje mi się, że nie ma tragicznych. Jak ktoś nas będzie snajpił Ponzą, to będzie mi przykro. No właśnie, No, dobrze. łatwy keep, mamy 2 landy i mapę, to ja nawet nie patrzę na pozostałe karty. Proszę. A oponent, nie wiem czy go znamy, Abak 07. Widzimy Vault of Klikniemy Whispers, sobie- może to być Awka. Klikniemy sobie no possible play yield all, to będzie się szybciej i przyjemniej grało. Ale nie jest to Awka. Może to jest jakiś reanimator. Albo Może te takie artefakty właśnie na Gardensy. tym Packdolu, nie? Też mono black artefakty. No, może to być to. Weźmiemy sobie brakujący kawałek. Burek mówi, że ogląda nas z Kuszą, Rogerem i takim z Wrocławia, Michałem Duńskim, tak? Nie wiem, może z kimś jeszcze innym. Dobra, Pozdrawiamy Kuszę, Rogera zrobimy. i tego takiego z Wrocławia. No, taki nietypowy jest to line w tym momencie, ale wydaje mi się najsensowniej jest zagrać Golem Foundry w Candy Traila i potem już jakby mocno zasypać przeciwnika golemami, bo zaraz nam się zrobi ich strasznie dużo. No, szybko. No Jakby bo tak, mamy trzeciej tylko 2 turze- w deku, no ale jakoś tak się ułożyło, że szkoda nie zagrać takiego playa. Damy sobie Always Yes, Always Yield, też żeby było szybciej. Nie wiem czemu taki zmarznięty jestem, mam nadzieję, że mi to przejdzie. No i co? Kolejne artefakty, Generalnie kolejne landy. Star nam się na pewno przyda, bo nie mamy czarnego, więc na tego Insightu na pewno jest potrzebny. A czy Tower wydaje mi się, że w tym momencie nam nie jest potrzebny, bo szukamy generalnie kolorowych źródeł. I tyle. Okay. Już nam się tura przewinęła, bo mamy to, że jak nie mamy jak cokolwiek zrobić, no to on co, nic nie zrobił, nie zagrał Deadly Nic nie zrobi, no. Aha, nie może się nie zagrał. spodziewał, że tak mi się szybko przewinęła tura, nie? Ha, może. No dobra. Jest i z nami Łukasz, cześć Łukasz. Gdzie Zróbmy bywasz, sobie czemu tak. nie przychodzisz? Zróbmy sobie gwiazdkę, bo i tak musimy sobie zrobić czarny kolor. Jakby, Jezu, miało być, weźmy turn off auto yields, gdzie to jest tu. I teraz zrobimy yes, a potem spróbujemy jeszcze raz, bo to trzeba najpierw kliknąć yes, a potem auto yield, bo inaczej nie działa. Trzeba w dobrej kolejności to zrobić. Ja zrobiłem w złej. Teraz sobie przekonwertujemy na czarną. Ciach, bardzo ładnie. Weźmiemy sobie Wellspringa, bo wspaniale gra się. I teraz always yes i dopiero always yield. I teraz powinno działać. I na tego też trzeba tak zrobić pewnie. Oddzielnie, nie wiem. Dobra, na razie będę klikał. Dobra. Masz już 4-3 kanterki. Tak Czy będziesz robił golemy? Wow, ale tutaj akcja. Mamy altara. I pytanie, bo nawet się można skąpić, ale wydaje mi się, że
że warto zagrać tego Insighta i poszukać jakiejś tam many typu kolor. Tak, nie wydaje się, że przeciwnik jakoś nam bardzo zagrażał w tym No właśnie, momencie. taki się bezużyteczny wydaje, nie? No Dobra, może to być zagrajmy też tak, jak sobie powiedziałeś, ten Zagrajmy mono black artifact, ale no to tak się nie kombi jak twoje. No. Czyli co, z końcem jego tury będziesz robił golemy? Chyba tak. Teraz sobie po prostu zrobię F6, teraz sobie kliknę. No nic sobie nie kliknę, bo już wygrałem, ale Tak, przeciwnik on zobaczył dobry, to, no że to ma coś za trole, szybko poszło. tak. Dużo Jakieś się takie, Nie, no w sumie teraz wiesz, wolał skończyć niż zdradzać może do końca czym gra. Powiedział, no no widzi już ile tak, tych golemów wejdzie, to ty teraz się martw, co tam on ma w deku tak naprawdę to i co prawda. możesz znaleźć na niego w sideboardzie. O, czy taki czarny deck to może grać nihilki. Generalnie widzieliśmy Volta, więc Ancient Grunge nie zaszkodzi. Będzie grał jakieś Duresy może. Scattershot nie wydaje się potrzebny. Nihilka też. Jak czat ma jakieś sugestie, to spoko. No na razie nie zrobił za dużo. Coalition Honor Guard też. Jakby ja to robię też tak naprawdę jako taki zgarniacz removalu, nie? Mhm. Ale niekoniecznie. No to może Weather Useless, co? Bo przeciwnik nam nie zadaje obrażeń, więc nie wiem. No to chyba tak bym zrobił. Jakieś sugestie? Nikt. No tak na szybko też mi nie przychodzi nic do głowy, czy on z tego grobu może będzie właśnie reanimował, może tobie by się Nihil Spellbomba przydała. Mówi, że Nie wiem. Bombaj podpowiada, żeby nawet jeszcze jednego Wedera na Fangrena zamienić, to albo ci właśnie doda życia, skoro on też poświęca artefakty, albo będzie tym, który zabierze removal. To też jest jakiś pomysł. No, Dzięki Bombaj. tak, To się, spoko. to się klei. To prawda. Dobra, no to była Game One, szybka Submite. do przodu. Jeżeli się teraz okaże w tej drugiej grze, że tak naprawdę mamy do czynienia z jakimś zupełnie innym deckiem, no to będziemy kombinować na Game 3. No. No, grywalna jest ta ręka. Mamy dwa lądy, dwa kawałki trona, jakiś tam No, Ajchorka, możesz to bierzemy tego jednego crop rotation zamienić Swampa właśnie w A, Towera, no więc tak, chyba mogę, no, masz, faktycznie. wydaje się, bardzo nieźle. O, proszę, tutaj mamy czarno-czerwony, no to może to być jakiś ten właśnie Rakdos Fiend, artefaktyczny taki. No, zrobię sobie gwiazdkę, bo będę już miał odhaczoną, wydaną manę za nią po crop rotation, a nie muszę teraz skrajować, bo to będzie ważniejsze potem, jak tam czegoś będę szukał, nie? Mhm. Takie przynajmniej jest moje rozumowanie w tej chwili. To sobie zrobimy Majna i Chorka na spokojnie. Damy sobie No Possible Play Yield All i można grać dalej. O, dostaliśmy jakiegoś Tier 1 Co to suba w jest? BRD Affinity? 75. Czy Bardzo on nie grał jakichś dziękujemy. swampów? Czy coś w tym stylu? Czy mnie znowu nie No słychać? poczekaj. Spero? Nie, słychać cię, no ale to na razie pasuje wszystko to, co on zagrywa, czy nie? No ale czy przeciwnik nie miał czterech tylko czarnych many w poprzedniej turze? Tak, nie zobaczyliśmy czerwonej many, tak naprawdę, więc tak, ten Drossforge Tam Bridge, trolle no, jakieś miał? Dziwny deck. no, Dobra, co robimy tutaj? Ja myślę, że możemy sobie zrobić tak. Tapnąć Swampa. Tylko pytanie, ta czarna mana nam może być potrzebna, więc bym sobie z tej szarej wziął zieloną. Zanim się zrobi ten trigger, to sobie weźmiemy towerka. To bierzemy. Zagramy sobie Backdola, bo jak ma zgarnąć Galvanika, to niech zgarnia, jak to jakoś bardzo mnie to nie boli.
I żeby wykorzystać całą manę, to sobie zagram Ichorka. No i też bardzo fajna runda. Wow, Torn. Przeciwnik rzuca monarchę jeszcze. Jakiś dżunt. I nawet nie atakował. Okej. No, bo my nie mamy za bardzo jak przejąć tego monarchy, ale przeciwnik ma tylko jedną manę. Zacznijmy sobie od Candy Traila. Chociaż poczekaj, mogę zacząć od mapy i po prostu rzucić jeszcze jednego towera, ale to mi się nie... i żeby te skraje potem były, no bo jak tej mapy teraz nie rzucę, to potem już nie będę jej chciał rzucić, bo będę miał karty jakieś na bocie, nie? Mhm. Więc myślę, że sobie możemy na spokojnie zagrać mapę. Teraz pytanie, czy chcemy Tower, czy chcemy Surveillanda. Ja myślę, że chcemy Surveillanda na ten moment, bo Tu many Czaszyn mówi, mamy. że widać, że najlepsi w modo na Paupergedonie teraz siedzą jeszcze, jest live i hard testing pewnie deku przedjutrzejszym. Co? Może, że najlepsi, że widać, że najlepsi w modo na Paupergedonie. Czaczmy, jeszcze nie lekceważmy naszego przeciwnika, wiesz, no na razie niewiele zobaczyliśmy. Zagramy sobie tego Candy Traila, ale teraz sobie go, zanim ja chcę dobrać to, co jest na topie, więc w odpowiedzi na Scry ja po prostu kraknę tego Candy Traila, żeby Scry były bardziej użyteczne. Mhm. Mm, Łukasz mówi, że no oczywiście nie wszyscy, skoro ty jesteś na streamie, to za ten komentarz. Gwiazdka jest ok, bo to zawsze drain, plus będę dzięki temu mógł sobie zrobić dodatkową manę, żeby zagrać Ancient Grudge 2 razy, bo on ma 2 artefaktyczne landy, więc możemy je sobie rozwalić w następnej tej. I jako, że została nam jedna mana, to zagramy sobie... No zagramy sobie tego, Bloodfontaina, to będzie Drain za 2. I czemu nie? Mamy Vampire's Kiss, wersja moja. Altartron. Tak, wersja Altertron. Ale że wygląda to spoko, jak on nie zrobi mi teraz żadnych szachermacherów, to powinno być git. Ale tego Swampa. Mój Backdoor umarł i nie żyje. I myślę, Tak. że dobrym playem będzie po prostu rozwalić mu 2 landy, bo te flye mnie nie bolą i mnie nie interesują, a jak on będzie miał mniej tej many i mniej możliwych play, to będzie spoko. Taka jest moja logika w tym momencie. Tak, tutaj myślę też dobrze pokazałeś, jak ten Backdoor Terror wpływa na grę nawet bez tego komba. On tam wszedł, ty sobie zagrywałeś karty, które sam w sobie nie są jakieś mocne, a to jakaś gwiazdka, a to i chory i proszę, ty sam na 20 życia powędrowałeś, on na 14, wyłapał castdowna, ale na razie póki tego Grave Hate'u nie ma, też nas to nie boli, bo mamy Mirror Retrievery. No. Plan, żeby teraz mu rozwalić landy, też się wydaje spoko. Przeję sobie do drugiego maina, żeby on tej many nie miał tego. To tak, ja na pewno będę chciał sobie zagrać Candy Traila. Szukamy teraz co, jakiegoś Deadly Dispute albo... No, Deadly Dispute będzie spoko, ale drugi myr... Podżuka niepotrzebna, a drugi myr... Czy mamy już jednego? Nie mamy. Drugi myr się przyda, bo mogę sobie wrócić na przykład Candy Traila czy coś, jakby... Drugi myr jest ok. Teraz sobie zrobimy zieloną manę, żeby mu zniszczyć jeszcze lądzika, bo to zawsze przyjemnie przeciwnikowi zniszczyć 2 lądziki i pewnie rzuci mi w następnej turze. Lepiej zagrać tego myra, niż że miał mi go zyskardować. No ale jak mi teraz rzuci bodżukę czy innego Nihil Spellbombę, no to będzie mi przykro. Bo od następnej tury już możemy się chronić Bloodfontaną, no nie? Tak. No jest ten Trepasser's Curse, który wymaga ode mnie posiadywania 2 packdoli, co jest do zrobienia. Dobra. To najpierw sobie dobierzmy z Candy Traila.
No to zróbmy sobie manę typu ciorna. Tak, znaczy ja i cały czas na szukanie jakiegoś naszego drogu, który by nam poświęcił i chora. No, trzeba coś robić. Nie ma many typu ciorna, nie ma many typu ciorna. No i teraz tak. Ja sobie tę turę puszczę, bo mi się specjalnie nie śpieszy. A jak on rzuci tę nihilkę, to ja zawsze mogę wtedy mieć Bloodfontaina w odpowiedzi. A jakbym zagrał jeszcze tego Myra, to bym już nie miał many, żeby mieć Bloodfontaina w odpowiedzi. Mhm. Taka jest A moja nie logika. planowałeś atakować teraz my Retrieverem? Nawet, żeby właśnie sobie coś wyciągnąć i mieć dwie targety pod fontannę? No bo on by to zblokował, nie pozwolił No mi przejąć tematu. mogłem. To był lepszy play, żeby zaatakować, ale nie pomyślałem o tym. Okej, no to jakby spoczko. Weszła Znaczy, druga Trespasser's Curse, to albo bym przejął monarchę, albo bym właśnie coś wrócił, więc jedno i drugie byłoby spoko. No ale teraz zaatakujemy. tak, no przeciwnik niestety ma pełną łapę, więc sami nie wiemy jeszcze jakie zagrożenia tam się czają. Druga Trespasser's Curse weszła, więc teraz potrzebujemy 3 Pactol Terrorów. Niestety. No, to jest do zrobienia. Dobra, najpierw sobie zaatakujmy. Zobaczymy, co on z tym zrobi. Dobra, wymieni. To ja sobie wezmę Candy Traila, bo najwięcej mi teraz kart zobaczy i pozwoli mi może uzupełnić jakoś moją rękę. Jak dobiorę jakiegoś Deadly Disputa czy coś w tym stylu z tego Candy Traila. Kolejnego Myra nie chcemy i kolejnych Raketsów też nie chcemy. Więc sobie dobierzemy. Mapy też nie chcemy, no ale co poradzisz. Zostawimy ją sobie do potencjalnego discardu z Refurbisha. No i zagramy sobie tego Myrka. No co? Damy sobie Always Heal na razie, bo czemu nie? To trochę irytujące będą dwa Trespassery, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. O, dołączył w międzyczasie Radomir i przesyła pozdrowienia z lekko od ekipy Komona. Przy No to okazji, pozdrawiamy. dzięki Radomir też Was pozdrawiamy. Pytanie właśnie, kto jest z Tobą dokładnie, jaką ekipą przyjechaliście? No i teraz co? My jesteśmy na 20 życiach, on ma duresy, tak, to też się można było tego spodziewać, ale ten Pactol Terror, tyle dodając nam życia, no na pewno kupił Ci sporo czasu. No myślę, że też sporo. Ja zjadłem chyba ze 3 Candy Trail albo 4, no nie? Też, tak, to prawda. Dobra. Jest ten moment, na który wszyscy czekali, czyli Ihor. Eviscerators Insight. Tak. Kolejny ląd, to jest to, czego potrzebujemy. O, ale no właśnie. To dobra, Są no ale rakiety. zróbmy sobie ciorną i sobie zagrajmy jeszcze jedno. I zobaczymy, co nam to da. Rozumiem, że nie z grobu, że musimy trzymać manę. Nie, no na co w sumie? No tak. O Jezu, nie pomyślałem, że teraz nie będę miał czarnego źródła. No trudno. Może sobie zaatakuję i wtedy zrobię czarne źródło. Zrobię sobie tak. Raketsy, żeby nie stracić tej many. Jeszcze my to na spokojnie nie umieramy, więc może on będzie chciał tego Myrka przyjąć tak, żebym ja dostał źródło kolorowe. Dobrze, ja dostanę źródło kolorowe. Więc to będzie mapa. Gwiazdeczka. Gwiazdka, No i właśnie, teraz też przez chwilę tak. myślałem, że mapę wyciągniesz. Radomir, Gano i Tomasz. Pozdrawiamy Gano i Tomasza. Powodzenia panowie jutro. I ludzie z Kato w mieście gdzieś też krążą. Teraz tak, myślę, że nie ma w tym momencie sensu grać nic. Nie ma sensu grać nic więcej niż to i ewentualnie zrobić z końcem tury Star
po czarną manę i sobie zrobić Eviscerated Insight z końcem jego tury, to będzie jakiś tam play rozsądny. Tylko w co? W Trakecy? No właśnie Trakecy nam się Trakecy tylko. przydadzą, nie? No właśnie, ale to co, fontannę? Chyba też nie. Pytanie, czy my to bierzemy coś. Czy tego Dead Dispute'a chcemy zagrać? No chyba nie warto. No, chyba nie. Bo Jeszcze nie, bierzemy spoko, coś lepszego i będzie smutno. masz 2 Eviscerators w grobie, więc będziesz mógł zagrywać pole dobierające. Chcemy cały czas w razie czego na jakąś Nihil Spell bombę mieć odpowiedź w postaci fontanny. Już sobie nie możemy w sumie pozwolić na granie wokół Nihil Spellbomby, bo on ma już za dużo te trepasery, ja muszę mieć 3 te pagdole, on ma na pewno jakiś removal. To już jest ogólnie kaszana, jak ja nie wygram w następne 3 minuty, to ja poddam, żeby mieć czas na trzecią grę. Okej. No na razie tego czasu masz 14 minut, no, oczywiście przeciwnik w ogóle ma rękę pełną kart, więc rzeczywiście, no nie wiem, może jakiś Dures by się przydał w tym deku, ale nie znalazłeś na niego miejsca. Nie ma. Nie ma. Dobra, jest Golem Foundry. No jest to zawsze coś. Dobra, to ja postaram się teraz grać szybko. Zagrać Przeciwnik Golem musisz 2 Foundry. karty discardować. Zagramy tak. Golem Foundry. Zagramy sobie Candy Traila. Mogłem grać Pagdola, ale nie gram go właśnie do tego, bo wiem, że będę potrzebował many na grę Marudera, który bardziej mnie interesuje. To mi jest niepotrzebne, to mi się uda dzięki temu wygrać. Czy tam przynajmniej coś zrobić. Teraz sobie wezmę gwiazdkę w tym celu, żeby móc sobie zrobić... No Jezu, nie mam tu Always Yes'a. Więcej żyćka, jakby on mi go chciał zabić na instancie. Zrobię sobie zieloną. Ciak, zrobię sobie teraz tego pana. Dobrze. I teraz sobie weźmiemy tak. Weźmiemy sobie tutaj zieloną manę. Wyłączę auto yieldsy. Zrobię sobie zieloną manę. Kropnę sobie... Tylko poczekaj. Najpierw chcesz dobrać z gwiazdki, nie? Bo tam sobie zostawiłeś altar tron, znaczy altar. O Jezu, no, masz rację, no już chuj. Widzisz, to jest presja kloka, nie? To jest presja kloka. O, no łatwo, nie? Tak, Łatwiutko. dokładnie, to jest, widzisz, Łatwiutko. modo premium. Dobrze. I teraz pytanie, czy ja to w ogóle, czy ja mogę wygrać w tej turze? W tej turze już wygrać. No bo Wow. patrz, ja mam Ashnoc Altara, mógłbym sobie wziąć manę, cofnąć Mirror Retrievery, miałbym Golem Foundry i generalnie ja mogę sobie spełnić tych Golem Foundry. Więc tylko czy ja będę miał wystarczająco many? Teraz sobie zrobię 4, wrócę Mirror Retrievera, zagram, dobra, spróbujmy, zagram Ashnoc Altar. Always yield. 3, 4, 5 many szarej, czyli co, fontanna po 2 mery, czy po nawet? Mogę sobie teraz zrobić manę, będę miał 4, 5 many, w tym jedna czarna, wrócić, brakuje mi jednej many na myra. W tym momencie. Nie, poczekaj, jak to? Poczekaj. 3, 5, 6 many masz. Gdzie mam Nie. 6? A nie, to jest 2, 4, 5, no tak. No, więc nie mam. To Musiałbym co, poświęcić Fangren Fangrena. Maraudera? No, Tak. ryzykownie. No ale to jest chyba spoko play, jakby wydaje mi się, że Tylko pamiętasz o Trespasser Curse, nie? Masz się dwóch. przejmuję. W sensie, że rzeczywiście chyba Fangrena nie możesz poświęcić. Ale ja O, sobie mogę potem najwyżej skóra przyszedł, to nie wróżki, no, skóra, nie.
Dobrze widzisz, to nie wróżki. Dobrze, panie kolego, proszę tutaj, moje 5 żyćka jeszcze mi przeciwnik chce dać, zanim poświęcę mojego Fangrena. To miło z jego strony. Dobra. I co? Bolt. O, Dobrze. To mi się podoba. Jeszcze jeden bolt. O, jeszcze poświęca treżerek. No, no miło. Miło o oponencie. Podoba mi się. No to Tak, teraz no, tak po prostu nie mamy wyboru. Poświęcamy Fangrena. tak. To A będziesz on wracał znowu właśnie? Wrócisz go? Fangrena? Wrócisz? Nie, znaczy w mojej głowie na razie nie ma takiej potrzeby. Ale to jeszcze zobaczymy, bo po prostu trochę nie mam czasu na spokojnie wyartykułować tego, co myślę, no nie? Wrócimy sobie na razie Myr Retrievera i Myr Retrievera. A nie właśnie Fangrena i Retrievera? Nie, Pagdola prędzej. Znaczy na Fangrena, no tak, no trochę On ci czasu. daje 5 życia za każdego właśnie golema, Tak, którego tylko ja nie będę poświęcisz, miał. a Mogę. trespasery cię za tam 2 ciukają jakoś przy każdym, no ale Tak, przy tylko że każdym ja nie mam myrze w tej sumie. zielonej many, no nie? No wiem, no to w tej Jest turze tak. chyba rzeczywiście. Tak, tylko że ja sobie mogę sekundkę polupować. No już skomitowaliśmy w te Game 2, Tak, więc do tak, Game tak, tak. 3 raczej ciężko, żeby poszło. Te jego triggery będą nas troszkę bolały. Ja spróbuję sobie z Candy Traila dobrać kartę i zobaczyć, czy mi się jakby opłaca. Boże, gdzie jest ten... Gdzie on jest? Gdzie jest ten ham? My Retriever, tu jest. Dobrze, always yield. Czy ja mogę kliknąć Save Target? Chyba nie, bo on... To jest ten problem teraz tej jednej floatującej many. Dobra. Spróbujemy szybko poklikać. Bo jakbym miał 2 many, to bym nie musiał klikać tej many, nie? I teraz spróbujmy sobie zrobić typka. Spróbujmy sobie zrobić manę i spróbujmy sobie dobrać z Candy Traila. I są to rakiety, więc w następnej turze będzie nam dużo łatwiej i musimy po prostu liczyć, że przeciwnik nam nie zdisruptuje grobu i że będzie G. Bo jeżeli przeciwnik nie będzie miał disrupt grobu, to wtedy w następnej turze to my robimy sobie wszystko, co Tak, i chcemy. Fangrena, i Pagdol Terrora mieścimy. Tylko, że właśnie to Ładnie, będzie no. trzeba trochę zajmie, żeby to wszystko wyklikać, nie? Ale powinno się udać. King MTG obserwując, co tu się dzieje, skomentował, Kuldota to jest jednak najlepszy deck. Tak jak Uzasadnij. mówię, boli mózg od tego deku, no nie? O, tutaj refurbish trochę nieprzyjemny. Myślę, że Pagdol w tym momencie jest nam mniej potrzebny. Generalnie w papierze to ja mógłbym powiedzieć, wrócę tym to, zrobię sobie infinite many i w ogóle elo, nie? A tutaj po prostu mam 9 minut na kloku i mam tyle kliknięć ograniczonych, że no jest to po prostu bardzo trudne, żeby to się udało. Przeciwnik ma 2 odtapowanej many, czyli tam może być oczywiście cast down w naszego Fangren Maraudera. No a na razie zróbmy sobie tak, a niech masę tej many. Zróbmy sobie ciach, 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 ciach. Dużo tej many. Zróbmy sobie powiedzmy 3 zielonej, reszta czarnej, wszystko nam inne niepotrzebne. Ciach, ciach. Spoko. Ciach. I teraz tak. Zacznijmy sobie od tego, że sobie zagram tego Fangrena. Nie, cofnij, cancel. A i właśnie, czy sobie z Myr Retrievera cofniesz teraz właśnie fontannę zamiast Cancel. Myrów? Czy dobrze jakoś to staram się Tak, rozkminić? tak, na pewno, no. Na pewno najpierw sobie cofniemy fontannę, gdziekolwiek ona jest tutaj. To na wypadek, gdyby właśnie on rzeczywiście Tak. tym Kazdamnem nam Fangrena Teraz ściągnął. spróbujmy sobie tego Fangrena wziąć i zobaczymy, co on z nim zrobi.
A jak nam No go będzie niszczy. chciał zabić, no to jeszcze tam chyba mamy manę, żeby to jakoś uratować. Gdzie ja tego Majna to grałem? Nie, nie grałem. Dobrze. Możesz zagrać To w dokładnie. takim razie zagramy sobie tak. Tego tutaj naszego Bloodfontaina. Też Bloodfontaina można sobie powiedzieć, dobiorę cały deck i to nam trwa 100 lat, a Tak, tutaj wcale nie. I teraz tak. przez Zrobimy blady sobie możesz właśnie odrzucać. czaromanę, poświęcimy sobie Myr Retrievera i Pagdol Terrora. I tak, ciach, 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 jedna zielona i git. No ten Fangren Marauder robi robotę w sumie. To No, Bombay nam gierę podnieść wygrywa. O bombę. nie, 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 Turn off Auto Yields, bo to nie może być Safe Targets. Dobra, i teraz tak, mamy Myr Retrievera. Chcemy zagrać Pagdol Terrora, tak myślę, już. Always yes, always yes. Stapujmy sobie całą następną manę i będzie trzeba zaraz porobić trochę many bezkolorowej, bo nam się kończy kolorowa. Mhm. Boże, no i dlatego mi się nie chce grać na modo, bo ja lubię grać tym deckiem, ale to No jest po właśnie, i prostu co teraz giga, leci? giga Cast teraz down? męczące, no nie? Nie. Nie, on w ogóle, on już tylko na czas raczej próbuje wygrać i mnie tutaj męczy jakimiś No tymi. poczekaj, ma jeszcze 2 treżery oczywiście. No coś tam sobie może, a ten Kazdał nas nie zaboli. W sensie normalnie by nas nie zabolał, bo będą nam się z 2 pagdoli równoważyć i potem bym go walnął golemami w następnej turze, nie? Mhm. Nie wiem, co się teraz dzieje, całe szczęście odpukać modo nie laguje. No, chcesz mi go zabić, no spoko, nie ma problemu. Poświęcasz go, rozumiem, po szaru. Tak, mogłem sobie zanim go poświęcić, czy zrobić blada, no ale już nie zrobiłem tego. King MTG. Nie, to druga, pierwszą wygraliśmy. Nie wiem, czy widać tę ramkę taką tego MTG bota, który pokazuje w sumie chyba zapis gry, taką strzałkę zieloną do góry. To oznacza, że pierwszą grę wygraliśmy. Jest 0-0, jest pierwszy mecz, ale Ciach, jest, okej, widać, dobrze. dobra. Oj, 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 to nie jest to, co ja chciałem zrobić. Chciałem święcić. To też nie jest jakoś pasjonujące do oglądania, bo normalnie to Sidedraken sobie po prostu przewija 5 No minut to materiału czy prawda. coś. Dobra, polupujmy sobie przez chwilkę, tak żeby sobie troszkę many zrobić bez gadania. A, że ucięło troszkę kawałek modo, no to prawda, zwłaszcza jak nam się ten powiększa z board rudego, to znika. Ja spróbuję w takim razie zmniejszyć. Dzięki za komentarz, Łukasz. No dobra, ale w sumie co? To my... Ja po prostu To teraz musimy muszę... go golemami zabić. Nie, możemy się dokopać do trzeciego Packdola. Jakoś teraz Aha, muszę już to jak no najszybciej zrobić, bo też. to wszystko się da zrobić, tylko trzeba to zrobić szybko, nie? Tak, i tutaj Bombaj mówi, żebyś zrobił lilt na myrze, jeżeli wiesz, jaki możesz. W jakim Mamy sensie 5 na mysz? minut. No, spróbujemy. A, no. e, Mam yield na myrze, tylko muszę kliknąć target. Czy jest jakiś coverage z Gedona? Waldek, w sensie nasz? Na razie nie, no w Day One nic się nie dzieje. Dopiero, znaczy, przepraszam, to nie jest Day One. Piątek nic nie ma, dopiero Day One to jest sobota, czyli jutro. A co się wydarzy na Paupergedonie, to tak tylko zaspoileruję, że za tydzień Pauper Dojo pojawi się u mnie skóra, poopowiada, co tam było grane. A stream no, na pewno będzie, no poszukamy jakiegoś linka. Dobra, teraz spróbujmy sobie zrobić Blood w mapę. Czy ja mam drugiego Packdola w grobie, czy nie mam?
Dwa na razie się przewinęły chyba, więc jak masz dwa na stole, to wydaje mi się, że nie ma. No możesz próbować, nie wiem, w sumie fontanną jeszcze Fangrena wyjąć i wtedy przynajmniej więcej życia niż on dostawać i go tymi golemami jakoś Tak, próbować tak, ja zajmować. spróbuję zrobić golemami, tylko najpierw spróbuję trzeciego Pagdola jeszcze dokopać sobie z góry. Okej. Zobaczyć, czy coś tam na górze będzie. Bo to jest moja szansa, ale to już próbuję ostatni raz. Bo jak tego się... O, retriever. Spoko, spoko. No dobra, to zróbmy tak. Retriever. Polupujemy teraz- sobie przez 2 minuty i spróbujemy go zabić tymi golemami, bo inaczej się nie uda. Tylko zróbmy sobie to tak, żeby było możliwie szybko, czyli Tak, życie się zróbmy teraz sobie, nie zmienia. zużyjmy sobie całą manę, jaką mamy. Właśnie Bombaj chodzi o to, że chyba nie mamy trzeciego Pagdola, żeby Gomerem wyciągnąć. Znaleźliśmy dwa na razie. Mamy 3 minuty, no i tak game 3 nie będzie. Nie. Oglądasz nasze łajzy jak w piłkę kopią. Powiedz, jaki wynik? Ja nie wiem, co się dzieje. Wydaje mi się, że to się może udać, ale nie musi. Zero jest, ok. Jakbym był oponentem, to bym poddał generalnie. Ale rozumiem. Ale no tak, znamy takich też w sumie, no trzeba uznać. Wyciszyło mi ciebie Prospero, nic nie słyszę jak coś. Prospero, znowu cię słyszę. Słyszysz mnie? Tak, spokojnie cię słyszę. Mój plan jest generalnie do 18 kanterów robię. To się dzieli przez 3 na 6 golemów, a potem robię F6. Chociaż powinienem może do 21, ale wydaje mi się, że wtedy mogę nie zdążyć doklikać. Ale nie wiem tego. No nie, jakieś triggery będą. Wtedy na pewno. Dobra, i teraz robię F6 generalnie. Robię F6 i tutaj zrobię my turn, yield until here is... Nie, czekaj. Until Ale ty zrobisz na next razie step. Tak, bo muszę 6 zrobić golemy. golemów zrobisz. Czy Tak, ile muszę golemów zrobić zrobisz? golemy. No tak, ale na więcej nie mam czasu wyklikać, nie? I spróbuję yieldować tylko do kombatu i go zaciukać tymi golemami, jakby W nie mam dwóch innej opcji. kombatach, tak? No tak, w 2 czy w 3, żebym Dobra, tak robił, no bo dobra. jakby nie mam kloku, żeby zrobić to inaczej. Normalnie mógłbym No, powiedzieć, zrobię milion tych golemów, już to mówiłem. No no po prostu tak, no wiem. bierze ta gra, żeby była wygrana, a tutaj po prostu dlatego ten deck jest imo underplayed, nie? Dobra, i teraz yieldujemy, on niech sobie tam robi, co on zrobił? Zabił mi Pagdola. To niedobrze, bo ja powinienem zrobić golemy w odpowiedzi na to.
a nie zrobiłem, więc teraz ja będę miał mniej życia sporo. No ale co? Trzeba było zrobić od razu golemy. Mhm. No trudno się mówi. Tak. Ciach. Teraz tu w ten sposób. No ale przynajmniej jakieś triczki na modo można sobie teraz pooglądać. 6 golemów to chyba za mało. No tak, dokładnie. No i to jest ta różnica, no właśnie. Tak jak mówisz, w papierze zrobiłbyś 1 000 000 w sekundę, a tutaj pokonuje nas Glock. To jedna z podpowiedzi właśnie, czy to jest dobry deck do grania na modu. Proszę, w taki sposób się rozprawiają. Ale przejmujemy monarchę. No, teraz trzeba wyklikiwać. Kończymy jako król. Te. Trzeba wyklikiwać te. No te rzeczy, no nie pamiętam. To, że teraz jest inny kombat na moda, to musiałem zaklikać w jakim tej kolejności. O, jest Pagdol, no to przydałoby się go zasadniczo rzucić, chociaż teraz już nie ma różnicy, no bo i tak nie będę grał tych. No ile ja mam? 11 damage'a, no nie, no on ma jakieś stwory, to już jest niewygrywalne. To już jest niewygrywalne w tym momencie. To prawda, niestety. Jakbym miał tych golemów chociaż z 10, jakbym miał trochę więcej czasu na kloku, trochę bym się pokręcił, no to może tak, no. Ale przynajmniej tutaj można zaprezentować naszym widzom, że da się grać z minimalnym klokiem i robić tylko do kombatu i jakby to w ogóle nie zużywa sekund i da się tak grać, nie? To prawda. Myślę, że widzowie, widząc co się stali, jakby uznają, że tutaj to mentalne zwycięstwo po prostu. No. Mentalne zwycięstwo, to prawda. Zasadniczo ja mógłbym być teraz penisem i po prostu cały czas klikać F6 i niech przeciwnik sobie gra karty i niech spróbuje mnie zabić, bo on nie jest wcale bliski zabicia mnie. Ale czy to by było dla nas fajne? No nie wiem. W sensie, że myślisz, że jesteś w stanie tak dosłownie nie tracić nawet sekundy na tym? Znaczy, to jest tak, że ten zegar ci czasem za coś tam daje, przyznaje sekundę czy dwie. Jakby, nie wiem, no mam od dawna, teraz mam 6 sekund, 5 sekund, no jakby jak będę tutaj ciągle klikał, to może się to jakoś uda. No, nie 12 minut chyba mu nie ukradniesz w ten sposób. Raczej nie. No, 3 sekundy. Ajajaj. No, ale to już, no tak, mentalne zwycięstwo. Myślę, że wszyscy mogą to potwierdzić. Więc jesteśmy 1-0. No właśnie. Tylko, że modo się zbugowało i pokazuje 0-1. No, ale zasadniczo było spoko. Nie miałem trochę czasu mówić o tej grze w trakcie, no bo musiałem klikać, a podzielność uwagi to nie jest moja mocna strona. No ale generalnie plan był taki, żeby żeby w tych górnych kartach z tego blada z tą jedną manę, bo ja nie mogłem generować dużo many, nie? Bo Golem Foundry muszę zagrać 3 artefakty, żeby sobie zrobić dodatkowe 2 szarej many z Ashen z Altara. Więc muszę zagrać 3 artefakty, żeby mieć jedną manę, żeby w ogóle zdiskardować sobie kartę i dobrać następną. Więc mój plan to był dobrać tego trzeciego Pagdola, którego widać było, był 2 karty głębiej, no bo jest tutaj. Tak. Gdyby on był 2 karty wyżej, to udałoby się go drainować z tych Pagdol terrorów i wtedy bym to już zrobił w swojej turze, no nie? I może wtedy jakoś, nie wiem, jakiś tam damage by się dało z tych golemów czy coś. No ale generalnie tu mnóstwo. Tu mogłem po prostu w ten sposób, że my retrieverem wracam fontannę, fontanną wracam 2 myry, bladuję tam my retrievera czy coś, to można tak w kółko zrobić sobie infinite bladów i sobie przedrołować nawet cały deck i sobie znaleźć wszystko, co się chce, no nie? I to mówić, to się dzieje. Tylko tutaj to jest po prostu niewykonalne.
Słuchaj, pierwsza gra w dojo, myślę, dla wielu graczy była taka, że ten klok gdzieś uciekał, więc się nie przejmuj, bo niełatwo się tak gra. Z jednej strony obserwowanym tutaj i komentowanym na czacie, ze mną rozmawiasz, ja też raczej ci nie pomagałem, tylko cię rozpraszałem, więc no jakby zwycięstwo było blisko. W papierze byś wygrał, tutaj na Modo niestety jesteśmy pierwszą grę w plecy, ale cóż, proponuję Tak. lecieć do drugiej. Zastanawiam się, czy Jest po tak. prostu nie warto było, jak zobaczyliśmy tego tego enchantmenta z jego strony, to czy nie Pasa przejść do Crash. trzeciej gry od razu, no nie? Bo można tak Okej. było zrobić i grać trzecią. To byłoby za dużo klikania, że to już wtedy widziałeś, że to jest za dużo klikania. Okej, no to też Tak. jest taka może pytanie do bardziej doświadczonych graczy Modo, czy albo taka sugestia. No. Ja zrobię siku i rzucona jestem za opinia. minutę. Dobra? No to okej, to robimy krótką przerwę. Ja też sobie doleję picia, słuchajcie, i do zobaczenia za dosłownie tam parę minut. Dobra, wracamy, jesteśmy z Rudym, szukamy drugiego oponenta. Tutaj jest i Kusza z nami w międzyczasie, siemanko. Nie wiem, czy do czego dotyczy komentarz Kuszy, nie każdy, nie wiem, z tego co ja powiedziałem, co Rudy powiedział wcześniej. Dobra, jeszcze 4 gry, czyli kończymy za 4 godziny, Rudy. No. Zapłaciłem za cały zegar, to będę grał cały zegar. A i może wiesz, tak nam poszło, bo nie było banana, ja w tym momencie też otwieram banana, może przy drugiej grze będzie dobry omen do zwycięstwa. Tu Bombaj napisał, że w międzyczasie Polska strzeliła gola, jest 1-0. To musi być teraz gra dla nas. A tak zapytam Cię, Rudy, a gdybyś był w odwrotnej sytuacji, ty byś poddał grę na Modo, widząc, że przeciwnikowi się skończy czas, czy grałbyś? Jakbym widział line'a, że ma infinito, to bym poddał. Okej, no honorowo. Wydaje mi się, że przekręciłeś kamerkę, jakbyś mógł ją Tak, prawo jest źle trochę? bardzo? Właśnie, bo Cię teraz ekran trochę ucina. O, tak jest lepiej. O, jest lepiej. Dobra. Demanji, nasz przeciwnik. Bomba i co, widzisz? Rudy by poddał. Nie, złośliwcze. To jest tricky ręka, bo nie ma ani artefakta, ani sposobu, żeby znaleźć tą trzecią manę i ona może być generalnie dosyć martwa. Jak to? W sensie, że po prostu mer ci nic nie wróci, tak? Tego się boisz? Tak, ale że masz jestem... Towera, masz Planta, masz Bodżukę, masz... Tak, ale mam 3 szanse, żeby dobrać cokolwiek następnych przeciwnik zaczyna.
więc może się uda. Ale generalnie spoko, że już mam 3 elementy klasycznego combo, brakuje 4. Mirror Retrievera. No właśnie. Gardensy, nie, teraz grają Albo to, Glee. tak, Glee, no tak, Glee, Glee, jeszcze jest no. Glee. No i właśnie, to jestem, oj, teraz źle, powinienem zagrać Bojukę, ale już w papierze, ja generalnie gram z reguły szybko i impulsywnie i w papierze ja po prostu, a nie, zagram Bojukę, no nie, jakby Londa można wrócić, a tutaj w modo nie odkliknę. No. Znaczy można wrócić oczywiście na jakimś tam casualowym graniu chyba, czy nie? Czy na competitive też ci pozwolą? Londa możesz, Londa też możesz na competitive, jeżeli pletę bzdury, to proszę niech mi sędzia poprawi, ale jeżeli nie ma, to No jest z nami Kusza, no jestem ciekaw, czy można by tak wrócić Londa? Zwłaszcza takiego, który robi coś na ETB? W stylu właśnie czarną zagrywasz Londa? Bojukę, 2 insighty pójdą. Nie no, ETB jak jakieś ma i to ETB odpalisz, no to wtedy już nie, ale jeżeli... Nie, no nie, że odpalisz, no ale w sensie zagrywasz Londa, potem stwierdziłeś nie, bo chciałem innego, bo właśnie na ETB ci coś tam zrobić, a tak to... Tak, to nie. możesz, Londa możesz cofnąć. Jeżeli nic się już innego nie zadziało w grze, to możesz. Dobra. Dobra. To zróbmy tak. Po prostu sobie chyba będzie trzeba wykorzystać tę turę na poszukanie się po tower i to jest najbardziej optymalny play, w sensie po mine, nie? Też na modo mi się zdarzyło kliknąć złego Londa i też go nie odkliknę. Generalnie na ogół inne rzeczy mnie bardziej kręcą niż granie na modo, jak sobie coś tam robię. Najbardziej lubię grać w papierze. Są rzeczy, które modo usprawnia, ułatwia, ale jest wiele takich rzeczy, Tak, a które to mogą tylko po prostu tasowanie. zepsuć. Tasowanie, no, jakieś pamiętanie o triggerach, patrzenie, jakie triggery się pojawiają na staku. Tak, ale łatwo się chyba w można nauczyć papierze... grać. Dobrze się można nauczyć grać, jakby jak się wszystko odpala. To prawda. Dobra, zasadniczo teraz musimy trochę liczyć, że przeciwnik nas nie zabije za szybko, bo my teraz już możemy go zabić w 8. No w następnej turze mamy Infinite Many, no nie? Tak, Infinite Golemów. Pytanie, czy on nie będzie miał też z Glee zaraz combo i Infinite No Drain. właśnie. No dobra, no co możemy zrobić teraz? Majnik i się zastanawiam, czy nie opłacalnie jest czegoś tam szukać, no ale co, czy ja mam po prostu No co, postawić że parę... Packdola znaleźć? Tak, szukać jakoś Packdola i nie No zagrywać poczekaj, może i to Golem zrobisz, może i to zdążysz jeszcze znaleźć, w sensie No masz nie, bo Deadly Dispute, czarny. nie mam żadnej szansy, żeby sobie zrobić kolorową manę potem, więc w ogóle nie dobiorę. Okej, bo to jest właśnie 8 many, żeby to wszystko zagrać, co potrzebujesz, rozumiem. Dokładnie. Chyba że zagram Golem Foundry, Ashnos Alta, ale to też nie wystarczy. 5, 7, 8 też nie da rady. No dobra, no ale zacznijmy sobie od po prostu Golem Foundry. Poczekaj, 3, 6, 7, 8, no, no No i pytanie, czy mi się chce klikać i robić golemy i liczyć, że on nie ma killa w następnej. No chyba tak, no bo jakbym miał, to bym nie zabił w poprzedniej, nie? Tak, chyba byś zaczął najpierw od Glee, zamiast wystawiać. Więc co, chwila nudnego klikania? Czy warto liczyć, że w następnej turze sobie po prostu znajdziemy tego Packdola? Może, żeby nie przynudzać, to po prostu nie będziemy robić tych golem Nie foundry. no, zrób te golemy, serio, w sensie, bo moim zdaniem to jest duża szansa, że on jednak tego Glee ci nie zagra i się nie skombi, wtedy wygrywasz golemami. No tak. I jakby ten backdoor co przyspieszy, że będzie mniej klikania, bo wydrainujesz go za 1? No, chyba tylko troszkę mniej, a jak nie znajdziesz backdola, to ryzykujesz, że w kolejnej turze cię zabije. No tak, ale generalnie
Generalnie masz rację, Prospero, ale po prostu nie chciałem nam tu zanudzać streama klikaniem. Wow, co się stało? Czemu to się stało tak szybko? Czy ja to mogłem robić jakoś szybciej w ostatniej grze? A, bo jak mam tylko jeden target w grobie, to nie muszę tego. O Nie muszę proszę, klikać i mam idealnie. Jezu, ale jest epic właśnie moment. 2 many. Tylko sobie nie przeklikać nie. No, Yeah. proszę, też odkrycie. Tylko, że ja muszę M- klikać to OK, jak zagrywam tego myra i ja tego nie rozumiem, czemu muszę go klikać. Może ktoś mi podpowie, żeby myr się sam kładł na stół, bo ja teraz muszę kliknąć OK, jak on jest na staku. Ja nie rozumiem, czemu tak jest. Dobra, ja będę klikał i jak ja klikam, to ja nie mam podzielonej uwagi, ale jestem w stanie zadać pytanie. Proszę mi policzyć, ile ja muszę zrobić counterów, żeby ja miał pewnego killa w następnej turze. Bo on co, poświęci sobie 2, to będzie miał plus 2, ma 20 życie, to będzie miał 22, ma 3 blokerów, czyli wchłonie mi 3 golemy, czyli powiedzmy jeszcze, że się pochiluje, No powiedzmy, że ma 30. 30 życia, to ile ja potrzebuję tych golemów? Tak z 10 wystarczy? Tak ze No tak. 13 to będzie tak safe, no nie? No 10, żeby jeżeli nic nie dołoży, wtedy 3 Ale zablokuje, 7 wjedzie, tak ale on szybko sobie to się coś dzieje dobije teraz. życia. No więcej, musisz więcej tych golemów. On sobie Zajebiście jeszcze może szybko się jakichś teraz dzieje. blokerów, może No, zdrainować z tego. no, ale Nie zajebiście wiem, szybko no. się teraz dzieje. Dobra, No, to ustalmy, że robimy to albo do 19 42. minut na kloku, albo do... Nie wiem, chciałem powiedzieć jakąś śmieszną liczbę, ale może nie warto. Chcemy mieć 15 40, atakerów. Myślę, że to będzie takie safe. 15, 45. czyli Nie? 45. Dobrze, no ja powiedziałem 42. Łukasz widzę też poparł 42. Możesz 42 się zatrzymać. Dobrze, dobrze. Dla fanów. Tak. Dla fanów będzie. 69. No właśnie dlatego Dobrze, mówimy o tej Łukasz. śmiesznej liczbie, ale ona jest taka, Dzieli się przez 3, to najważniejsze. to prawda. To jest najważniejsze w tej liczbie. Dlatego jest śmieszne. No. Nie no, ale jak mam jedną rzecz w grobie, no to kurde. Zastanawiam się, czy w takim razie dobrym playem na modo nie jest mieć na przykład nihilkę, jak masz nihilkę, wrócić sobie 2 retrievery na łapie i zegzailować sobie grób. Żeby tego czasu wtedy zaoszczędzić sporo, no. No bo zobacz, ile my teraz szybciej robimy te golemy niż wtedy. Tak. To jest, ja nie muszę myszką przechodzić na lewą część ekranu, klikać triggera i klikać rzeczy, która się dzieje i po prostu, no, 2 minuty na kloku nam to zjadło, nie? A wyklikaliśmy to całe combo już 40 razy. Ale przeciwnik nie poddaje. No No nie, bo ciekawy jest po jestem. prostu penisem skończonym. Ja po prostu mógłbym mi napisać. A, on pisze can you close this cistern? Ja tego nie zauważyłem. No może tak, no. Dobrze, 42. No No, pas dystans, czyli degenerat. jednak skubany ma combo w next może, No no. jak ma combo na łapie, to się czuję po prostu oszukany. Mógł mi napisać I have combo on hand, nie? I wtedy bym nie klikał tego. O, tak napisać. Yes, I can close this turn. A nie mógł. No. Czy by się nabrał? Zobaczymy. No jest Glejak. Wróckę. Znaczy jest Bloodscale. Jest Glee. No dobra. Co? Co? Tu się zamoderowanie czatu odbywa. Dobra, patrz. Pyk, pyk, robimy golemy. Robimy golemy. Dobra. Po co? O, żeby go tam trochę zmęczyć. Pokazać mu. Dobrze, damy w 6, żeby skoro ja klikałem, to żeby przeciwnik też sobie poklikał. Co prawda jego klikanie jest prostsze, bo właśnie Glee też na modo jest takie przyjemne, że właśnie to combo wystarczy kliknąć raz i ono już się całe dzieje automatycznie. Mhm. No i żeś mnie kurde zbejtował w te golemy, no.
Dobra, mamy 19 minut, spoko, no drudy. Na luzie. Teraz No pokażemy miał potęgę no, co sideboardu. zrobić? No, niech se klika ham. I się też zmęczy. A my tymczasem możemy porozmawiać o czymś ciekawszym. Czy nasi przyjaciele we Włoszech już wygrali jakieś Pauper, Early, Piątek, coś tam? No tym razem nie, pamiętam jak był stream z Doshim, wtedy kiedy był Paupergeddon w Rzymie i wtedy można było ogłosić, że Day One, Pauper Trio, czy tam Colosseum Trio wygrali Sodek, Skóra i Franek i to było takie wow. No a dzisiaj nie ma nic w piątek. Nie ma, dopiero jutro się zaczynają gry, więc jutro turniej singlowy, 2 dni. Pompaj, nie obrażaj się. Pisz. Tylko Też wiesz, no tutaj z nami są dzieci, pamiętaj, jest Ludrox, nie przeklinamy po prostu, no. Teraz na modo ja też bym po prostu dawno to poddał, jakbym zobaczył combo, ale że mi ham nie napisał, mam combo, nie rób tego, tak, no to jakby niech se klika. Dobra, teraz Rozumiem. Snafauty, Coalition Honor Guardy, Crackland Szamany i jazda. I teraz tak. A co wyrzucasz właśnie? Golem Foundry mi są niepotrzebne z powodów, które już przytaczałem. Weathery są Ładory. mi niepotrzebne. Mm, absolutnie. I mamy jeszcze 4 katy. Więc wyrzucę jednego Insighta, bo mogę. Wyrzucę Bojukę, bo nie jest Swampem, jest moim dodatkowym landem. Wyrzucę Candy Traila, bo gram 3, a normalnie ludzie tyle nie grają, więc mogę sobie pozwolić, żeby uciąć jednego. Zastanawiam się... Tak, bo generalnie są nam tutaj potrzebne kolory, no nie? W sensie biały i czerwony, więc nie mogę sobie pozwolić na wyrzucenie jakichś gwiazdek czy roketsów. I tym ostatnim katem myślę, że będzie Ihor, bo uciąłem Insighta. Panowie, proszę was, te Tak. komentarze to potem trafia na YouTube'a, nas zbanują. Burek, proszę Ale cię. co, jakieś są komentarze Nie będę, nie będę mówił. merytoryczne? Nie, właśnie to jest, powiem tylko pierwszy komentarz, Wleko Kusza wygrał puchar. Ja się już ucieszyłem, o co chodzi, ale drugi komentarz nie ucieszył mnie. Okej. Potem mogę ci powiedzieć poza strony, ile osób był turniej. Dobrze. No i klikniemy submita i spróbujemy to Dobra, wygrać. jest dobry plan. Mam nadzieję, że przeciwnik nie spodziewa się, zwłaszcza Coalition Honor Guardów, tym czym Mhm. Glee zostaje dojeżdżany w różnych dekach, ale tutaj wybitnie. No, Natural Tron to ja to kipuję i elo. Bardzo dobrze. Ja się nie będę zastanawiał. Naprawdę ja mogę mieć w trzeciej Trono, w trzeciej może mnie zabić po prostu z ręki, no ale na to nic nie poradzimy. Ja chcę muli do 5, do 4. O, bardzo No i dobrze. właśnie takie Glee, no nie? Jakby Glee to też jest mój playstyle, takie combo. I mi sprawiał ten deck Friday. Byłem nim na spotku, zrobiłem tam top 8 i jakby przyjemnie mi się grało tym deckiem i jest też kombinowanie, ale właśnie to, że on jest tak popularny, jest tak mocny, jest po prostu tak często unfun do grania na niego, to mi po prostu jest tak źle nim grać, no nie? Ja się po prostu nie czuję się dobrze z graniem tym Glee i wolę jakby nie grać tym deckiem. Okej, no dobra, pojawiają się takie głosy, choć w jakichś statystykach, no nie wiem, czy ligowych, czy tych challenge'owych, no to ani tak wiele osób jednak tym deckiem nie gra. Okej, jest w 2 wersjach, rządowym i Golgari, pewnie sumowane gdzieś tam się zrównują, czy z Kuldotą, czy z Awką, więc ja tam cały czas ten deck Glee propsuję i trzymam kciuki, żeby nie został zbanowany, jak tylko powiem. Niech jest grany, jest spoczko. Ja go lubię. No, Taka moja a opinia. ja jakoś też nie hejtuję, że ktoś nim gra. Mówię po prostu, że wezmę sobie czerwoną, białą. Że Czy tobie tam się znudziło, że ty nim nie chcesz już grać tak. zdecydowanie. Ja po prostu nie mam takiej frajty.
Wtedy z tego. Altarek to jest rozwiązanie, ile mam many? W sam raz, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Wiesz 7 co, po masz, prostu no. sobie zróbmy krop. Nie mogę jeszcze kropa, bo nie mam. Dobra, kropa może potem zrobimy 4, 5, 6, 7. No to wszystko się zgadza. Ciach, ciach. Nie wiem, możemy zrobić ciach, ciach. Weźmiemy sobie raketsy, bo one będą po prostu naszym źródłem kolorowej many na następną turę. Dobra. No, a przeciwnik kopie. No zresztą on się mulił do 4, no nie? Więc on nie ma jakoś tam super. Raczej tutaj powinniśmy mieć przewagę w tej grze. Ale do tego potrzebujemy dobrać jakiś kawałek naszego sideboardu, żeby się czuć safe. No i to jest właśnie ten pierwszy kawałek. Ale myślę, że nie ma sensu w tym momencie w ogóle krakować tych raketsów, bo nawet jak dobierzemy Deadly Disputa, to nie mamy targetu do Deadly Disputa. Jak te kolory nam się mogą przydać na potem. No jedyne co tam mogłem zrobić to crop, ale chciałbym crop użyć w... Muszę mieć Swampa Posnafauta. Ach, chuju, ty dziadzie jeden. No właśnie, Last Rides, czyli mamy wersję GB, nie tę dżundową, tak obstawiam. No i teraz pytanie, mi się chyba nie opłaca w ogóle nic robić. Mhm. No, No co, ewentualnie mógłbyś crop rotation wymienić sobie jakiś land za land, ale to on wtedy mniej discarduje, wiedząc, że masz mniej na ręku, tak, nie? tak, więc mi się raczej opłaca, żeby on mi wywalił 3 karty. I tyle. Okej. Smutna sprawa. A jak Dobra. mamy jeszcze na czacie Bombaja, to ja chciałem Cię Bombaj zapytać, co się stało z mistrzostwami Elbląga? Czemu zostały odwołane? No i teraz pytanie, czy mi się opłaca insightować w ogóle tego Pagdola? Albo Ashnod's Altar, bo nie jest mi w tym momencie potrzebny. Wydaje mi się, że warto. Bo Ashnod's Altar zawsze mogę potem wrócić. A co, ja nie mogę artefaktu z Insighta? Nie, no możesz artefakty. Nie, kreaturę, tak. A, to Co nie, ty? zaczekaj, nie, artefakt też. No. Aha, po prostu musiałem kliknąć w umiejętność Ashnod's Altara, no nie? A najpierw muszę Okej, kliknąć w manę. tak. Cofnij, bo czerwona mi się przyda, jakbym dobrał. I teraz dopiero artefakt, no i to też jest... O, ale muszę też powiedzieć, że panowie, właśnie brakowało mi tej waszej poznańskiej miłości. Właśnie to trio Burek, Jędrzej i Łukasz komentujące na czacie. Jest tak, przypomina mi się pierwsze odcinki Pauper Dojo. No i Buziaczki. zaraz się okaże, że bez Ashnoda wygramy, nie? Tylko po prostu kompotem. Jest Bruce spoko. Jest I Glee, jest u nas z Nafą. jest nasz sideboard. I łatwo, łatwo, co mogę powiedzieć? Łatwiutko. Tylko Poddał, trzeba jeszcze dobrze. trzecią gierę wygrać, nie? Bardzo dobrze, też nam widzisz, czasu teraz nie ukradł. Mógł, licząc, że po prostu teraz nawet jak stracimy dodatkowe 3-4 minuty, to nam zabraknie w trzeciej, ale okej, to są, Gli jest szybkie. Może bardziej liczę on, że to po prostu on szybciej wygra, nie tobie czas się skończy. Teraz się zacząłem zastanawiać, czy ten Ashnod jest nam potrzebny. Czy na przykład
No nie no, chyba jest. Chyba jest. Gracz, insightik. Co myślisz, coś byśmy zmienili? Dorzucili Candy Traila, a wyrzucili Nie, co? chyba musimy Wydaje mi mieć się to powiedzieć. optymalnie w Właśnie tym momencie. Krark w stole jest dobry właśnie przeciwko Lastrajcom. Coalitionów nie zobaczył, więc jest ok. Zobaczył moją białą Jest, manę. zobacz, no tak dodawałeś w losowe po prostu kolory. Jest z nami Haka, cześć Haka, fajnie, że dołączyłeś również. I my gramy właśnie drugi mecz, trzecia gra jest 1-1. Nagli combo wersji Golgari. Mm, No i co? Mm, Przepraszam, na chwilę się zacząłem. Ja No bym tę właśnie, rękę kipnął, kipnąłbyś. O, ja gdyby myślałem, że tutaj... nie grał No, na czarny deck, który mi zduresuje Candy Traila w pierwszej turze. okej. To jest ręka typu Trzymajny. lepsza, No, jest lepsza. Po Krark prostu jest przynajmniej, inny jeżeli będzie... mine. Przepraszam bardzo widzowie. Nie O, wiedziałem, że mam innego mina w decku. ale Jednak proszę. To dlatego go dajemy na dół i zapominamy. tak. No i tutaj no też przydadzą nam się te color source'y bardzo, no nie? Bo to jest ręka, która może Tak. być martwa i nic nie zrobić, no nie? On No nam teraz właśnie, wyrzuci też jest. Disputa. Jest smutno, ale mulić taką rękę, gdzie już mam chociaż te 2 kawałki Trona i tego Krarka do piątki. No nie, no już musiał. O, dobrze, dobrze. O, Coś nam trochę czasami modo pomaga. a. No Jest i chociaż co? I Candy Candy Train. Trail. Super dobrać Candy Traila. Dobra. Backdoor jest nam w tym momencie na pewno niepotrzebny. Czy Snapot to będzie potrzebny? Raczej nie, bo jeszcze nie mamy czarnej many, a bez tego nie zrobimy nic. Więc wydaje mi się, że nie Okej. możemy sobie pozwolić na Snapota w tym momencie. Chociaż może warto, bo mamy dużo opcji na znalezienie tego Snapouta, a to nam się potem przyda. A w następnej turze sobie po prostu dobierzemy z Candy Traila. Widzowie, wybierzcie, bo ja nie wiem. No, z jednej strony kusi wzięcie tego snapouta, może to być bait, który sprawi, że po Wydaje mi prostu się, że przegrasz nie. ze Nie snapoutem możemy na tego ręku. zrobić. Tak, przegram ze Snapoutem No, na ręku. Nie możemy go teraz wziąć. Which is sad, ale cóż. Wolę znaleźć manę i Kalisha Norgarda. To będzie super. A przeciwnik też nie ma chyba jakoś wspaniale. Pass the turn. I teraz znajdźmy jakieś źródło many kolorkowej. tak, bo musimy mieć i jakoś, żeby wrzucić Krarka w stół, by się przydało, w razie czego. No, Clark w I stole móc mógł stać. zagrać Deadly Dispute. Na razie przeciwnik jeszcze trochę od tego skręcenia się jest. Dobiera, Ale dobiera, proszę, dobiera. dalej nas Niestety. diuresuje. Kolejny dispute wywalony. Co minus. Szkoda, że to Lecka. nie był Eviscerator's Insight. No. No, chamski deck, chamski deck. Plus, że ma już tylko tych duresów sztuk 2. No jest gwiazdeczka, jest gwiazdeczka. Jest plancik, no. Dobrze. No, to Czy co? co, wrzucamy co możemy na razie? No tak, chyba tak. I w razie czego to będę No co, no ja nawet tego Krarka to chyba nie ma co grać, bo nawet nie mam 2 artefaktów, żeby poświęcić, nie? Tak, Chyba że dobiorę z czerwonej many drugi artefakt. Wydaje mi się, że mogę to zrobić. jest szansa. Nie widzę przeciwwskazań, dla U, których miałbym czekać. No i jest ten artefakt drugi. Prawda, nie żebym Też się jakoś dobre palił wyczucie. do poświęcania Ashnod's Altara i Retrievera, ale Ale no zawsze jest lepiej poświęcić niż okej. po prostu przegrać, no. Tak. Zasadniczo to mogłem poświęcić od razu Retrievera z Ashnod's Altara i zagrać Candy Traila, Mhm. ale No ale tego dobra, nie zrobiłem. zrobimy najwyżej to w kolejnej turze. A.
mogłem. Ale nie wiem, bo też może na przykład, wiesz, zrobiłbym to, a teraz dobiorę Coalition Honor Guarda i mógłbym sobie, wiesz, gwiazdkę wziąć i zrobić sobie białą, no nie? A tak już bym nie miał tego playa. No jest to Gast, no jest. Ale nie masz czarnej many już. O, Rocketsy. Rockets. No i teraz Czy pytanie. co? Sprzątać stół, czy... No on pewnie będzie chciał sprzątnąć ci tego krarka właśnie. No ale jak on ma Tamio, no to wiesz. Ja myślę, że Też muszę zacząć prawda. od tego Candy Traila. Mhm. Albo w ogóle od gwiazdki i po białą, bo ja tu już czuję, że ja tu mogę przegrać. No ale Candy Trail mi się wydaje, że najwięcej zobaczy. Tutaj właśnie Chachman się na pewno cieszy, że Wizards Rocket rośnie do kolorku, aby się przydało. A widzisz. Ale Ale mogę też może po prostu. dobrać kartę w razie czego. Dobra, Jak muszę coś jakiejś robić. samobójczej misji. Muszę coś robić, niech to będzie Candy Trail. Trudno. Trudno. A nuż to bierzemy coś magicznego. Będziemy mieli 3 artefakty w stole, a może 4, może właśnie z tego Candy Traila będzie jeszcze jakiś artefakt. Tak, tylko że on po pierwszym sobie rzuci Tamio Safekeeping i tyle z tego będzie, nie? No, nie, wydaje mi się, że mapa mi nie jest chyba potrzebna. Wizards Rockets. Chyba nie. Czy może? Ciężka sytuacja, bo Nie, nie ma chyba nie bardzo. koloru, nie ma w ogóle kawałków combo. Mirror Retriever i Pagdal Terror by się przydali. No, poświęćmy sobie to. Tak. Nie mogę tego poświęcić chyba. Bo jak nie dobiorę artefaktu, on co zrobi? Nie, no ale ja muszę coś robić. Muszę coś robić, bo jak Tak. nic nie zrobię, to przegram. No dobra. Jest. Są rakiety. Są drugie rakiety. Minem bejtuje Duresa. Chyba. Czy go zagrać już, żeby mieć potem potencjalnie więcej many? Nie, no zagram go. Nie, chyba nie. Tak? Okej. Tak. No bo jak w następnej turze, wiesz, dobiorę jakiś Deadly Dispute, coś i zabraknie mi potem 2 many, a tak może być, że jest tight na tej manie, to będzie słabo. No ale to byś zawsze dograł w tej następnej, chyba że to w następnej byś chciał 2 landy dogrywać? No tak, mogę potrzebować tych 10 many, a nie 8, czy tam 11, a nie 9. No niestety. Co No i teraz? co, ja pozwalam na to Gli po prostu, czy ja już coś robię? Bo on musi zużyć manę na adapta, nie? Nie, ale poczekaj, bo jeżeli pozwolisz na Gli, to wtedy rzeczywiście już na pewno nie zabijesz. Dlaczego? Bo Gli jak siądzie, tak. to ty odpalając skrarka, w sensie ona dostanie kanterki za tokena, za No, gasta, za tak. krarka. Dobra. Ciach. No nic, jak ma Tamio, to przegrałem. A jak nie ma, to jest jeszcze mała szansa, że wygrałem. Ale raczej skoro to rzuca, to raczej ma, nie? Tak, pewnie tak. Tutaj Bombaj napisał, że typ, co miał załatwić klucze do sali, zapomniał to zrobić, czyli po prostu mistrzostwa Elbląga straciły lokację i nie miały gdzie tego. Współczuję. No i niestety, no. No i jest Tamio, nie udało się dobrać sideboardu w porę, nie udało się mieć dobrych karcioszek. I tyle. Jesteśmy 1-1, widzowie. Jesteśmy 1-1, dokładnie. Modo trochę inaczej to zalicza, więc trudy, No. co, ciśniemy kolejną grę, trzecią? Tak, tylko sobie naleję picie i jestem za minutę, dobra? Tak naprawdę bez Dobra. przerwy, tylko pićku i jestem. Dobra, to ja też się nie rozłączam, nie włączamy muzyczki. Czy czat ma pomysł, jak to się dało lepiej zrobić? Może spawna zrobić?
No tak, no chyba już miał to zwycięstwo. Miał Tamios, więc się obronił przed Krarkiem. My się w porę nie dokopaliśmy do... No ten Snafout nic by nie zmienił, bo nie mieliśmy Swampa, więc nie moglibyśmy go zagrać. Nie dokopaliśmy się po Coalition Honor Guard. Może trzeba było jeszcze bardziej mulić do 5. Ciężka decyzja. Lepiej czubić trzeba było. No cóż. To się umie albo się nie umie. Ale mogę wam powiedzieć, że zachęcam wszystkich, którzy są z Warszawy i okolic, żeby wpadać na Paupera w czwartki do centrum MTG. Oj, Gniewer do nas dołączył. Cześć Gniewer. Tak, dopiero 3. gierka, gramy Altar Tronem. Trochę klikania jest, więc dzisiaj do Pozwoliłem późna. sobie wziąć moją special kolację, którą na dzisiaj sobie zrobiłem. Kajzerkę i kiełbasę. Kajzerka i Dawno nie jadłem kiełbasa, takiego dobrze. specjału. Waldek, nie przychodzisz, bo kart ci jakiś brakuje? Napisz, co tam może się, znajdą do pożyczenia. A Łukasz, ty się nie przyzwyczaiłeś mentalnie, że centrum MTG jest centrum. No mówię, jest dobry dojazd. Come on, wpadaj. Teraz średnią będziemy mieli na pewno powyżej 16. Wczoraj było 19 zapisanych na turniej, plus 4 testowało właśnie przed Paupergedonem, więc obok grali ze sobą. Jest następny Dobra, człowiek, który nas będzie męczył Glee. Diaper Dandy, tak, czy Diaper Dandy. Na razie widzimy Shambling Gasta i tak, to jest Glee kolejne. O proszę, a ja widzę po komentarzach, że kolejne jakieś słowa są zakazane na czacie. A Bombaj się żegna. Cześć Bombaj, pozdrawiasz nas, my Ciebie również, do zobaczenia. Cześć Bombaj. Blisko kebaby te słynne centrum MTG, no słynne. Jakie? Które? No, na pewno w przejściu było takie od metra centrum do Ale jego już chyba, nie że te ma. słynne to te kebaby w podziemiach dworca może. No parę właśnie było historii związanych. Już No masz, nie, już chamie ze wsi? mogli. No i co ja mam No teraz co zrobić? robimy? Next. No nie wiem, no masz jakoś jakiegoś blokera by się przydało znaleźć. Może będzie tylko próbował kombatem na razie nas zajechać. A to wyjaśniając te kebaby słynne, te na Jana Pawła, Efes. Aha, okej. No to kawałek. Myślałem, że naprawdę Nie, no mówimy to o Efes to jest podziemiach lat. w dworcach, gdzie była afera, że tam podobno z ludzi były robione. Tak było tak parę lat temu ładnych. O Boże. Pathetic play. No co ja po prostu wystawiam Retrievera do blokowania, czy jeszcze szukać sobie Tronlanda i przefiltrować tę manę? Wydaje mi się, że się nie opłaca, bo i tak nic z tą maną nie zrobię. Bo jakbym dobrał, teraz zrobił sobie z czarnej czarną, dobrał 2. To nie dałoby nic, oni mają Makao. Nic, musimy być gotowi na granie z Glejakiem, nie? No, sideboard przygotowałeś szeroki, tylko musi dojść, więc dobra, no to będziemy męczyć game 2, game 3, no. Widzę, że on na razie nawet nie uruchamiał komba inaczej niż przez naszą kreaturę. Zaoszczędził manę, zobaczymy.
co wykorzysta w takim razie. Ale szybko mają oponenci na razie, nie? No, No był też jeden powód, jak tego przestałem grać Gli. Że raz grałem grę, nawet 2 razy, i po prostu miałem 4 Gli w bottom 15 kartach, no nie? No i po prostu, no choćbym się zesrał, no to nic nie mogłem zrobić. dlatego też ja wybrałem wersję jandową, czyli nawet jak się nie dokopuje do elementu comba, to taki Chrysalis też potrafi zrobić robotę. I wczoraj właśnie miałem taką sytuację, gdzie grałem na Poison Storma, więc też bardzo szybki deck, bardzo szybki. I po 2 grach, które przegrałem 0-2, przeciwnik, no dziękując, mówiąc i pytając, czym gram, powiedział, że co, to jest ta wersja bez gli, nie? Tak, powiedziałem, że no, gram właśnie taką wersją, bo przez 2 gry nie zobaczył gli po prostu przez te wszystkie rundy, gdzie też to trwało bardzo długo. No i cóż, życie. Dobra, weźmy sobie zieloną. Licząc na crop rotation stopa. Nie ma. Ta gwiazdkę. Zamieńmy zieloną na zieloną. Nie ma. Nie ma! Nic nie ma w tym Nie deku. będzie blokera. Nic nie ma w tym deku. Spiuta mi No wyjął. dobra, Rudy, Czy no. jest to jakiś Dawaj. play? Chyba nie ma, co? Mogę zamienić zieloną na No, na zieloną. czarną. Nie, na na zieloną, czarną. bo bez kropa tego nie ugramy, nie? W tym momencie on dał ekstra manę. No cóż. Consider. Dobra. Consider. A przynajmniej szybko gierki idą. Ludzie może się wyśpią. Może Wywalamy jednak Golem skończył przed Foundry. północą. Wywalamy Dobra, to jest dopiero Weathery. 3. gra. Wywalamy Candy Traila, Bojukę, Insighta. Nie wiem, może te Disputy wyrzucę, bo na razie one tylko Duresy zgarniają. Co? Nie no, chyba nie no. Karta useless. Jednego No Eichhora, może tak to. chyba ostatnio robiliśmy. No i to mi się wydaje sensowniejszy plan. Chociaż szczerze, to chyba Packdole jednego wyrzucę, bo jest potrzebny tylko jeden i on może być martwą kartą. I zamiast niego wezmę jeszcze Candy Traila. Tak zrobię. Mamy sideboard. Mamy Swampa kolorowe Snapouta, no to źródła. wygląda na dobrą rękę nawet. Tak jest, tak jest. To prawda, trzeba Oczywiście. przefiltrować jedną gwiazdkę po tego Krarkusia, ale generalnie spoko. Wygląda, że bronimy się. Mamy już te rzeczy, które chcemy widzieć. Powinniśmy trochę czasu kupić na pewno. Ten Coalition Honor Guard jest naprawdę game changerem strasznym, nie? Nie zobaczyliśmy tak. go na razie w obu tych grach na Gli. W 3 grach na Gli już, nie? Może tak trzeba mi się jakoś, wydaje. no tak, może trzeba jakoś mocniej się mulić, ale to nie wydaje mi się ręka do muliganowania na pewno. Nie, no to nie. Tam rozważaliśmy, czy w tej drugiej, czy trzeciej grze, drugiej przegranej w poprzedniej, się mulić do 5, żeby właśnie znaleźć takiego Coalition Honor Guarda albo coś innego. Ale chyba nie, no. Że przeciwnik myśli. W ogóle nie wiem, czy inni goście Dojo też mają takie uczucie, ale ja generalnie
przez to, że nie widzę czatu i tak dalej, to ja zapominam, że my jesteśmy na jakimś streamie i mam wrażenie, jakbyśmy sobie, wiesz, we dwóch siedzieli na Discordzie i grali ligę, nie? Nice. Nie wiem, no różnie czasami gracze grają z otwartym Twitchem na drugim ekranie, więc jakoś tam ten czat Może nie wpadłem na czytają. Ty, to może tak zrobię po tej gierce. Albo tam coś. Możesz odpalić. Co to jest? Gejcik, 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 No gejcik. gej. A jednak z czerwonym, czyli może być takie albo Golgari, które czerwony w sajdzie coś trzyma, Dobra, albo nie może ma jednak potrzeby, dżundowe. nie ma potrzeby grać teraz Krarka, no mnie nie skombi. Jeszcze nie wymyślili Gli, co zabija w drugiej turze. Mm. Magicians? Makeshift. No to trochę nas w sensie odstrasza Krarka na pewno. On nam pokazał coś czerwonego w ogóle? W pierwszej grze? Nie wydaje mi się. Dobra. No to co, najpierw sobie zaczniemy od pyląsików. Ale to w sumie Aha. chyba Co? wolisz grać na wersję dżundową, wolisz grać z czerwonym. Wydaje mi się, że ta dżundowa wersja nie powinna grać Last Rightsów, czyli tego, co może nam całą rękę rozwalić. Nie chcę Tak, krakać prawda. oczywiście, ale no. Chromatic Star. Zastanawiam się, czy sobie nie spróbować, jako że mamy jakąś wolną manę, to żeby nie zrobić sobie jednego po jakiegoś Deadly Dispute, czy coś w tym stylu, w sensie kraknąć jednej chociaż gwiazdki. No i właśnie, czy po zieloną mogę spróbować jedną. Bo a nuż wtedy troszkę się rozwiniemy. No jest ok, bo teraz mamy tak. Mamy gwiazdkę. I mamy Insighta w gwiazdkę. Tak. I jest spoko. A dlaczego ja to robię? Nie znoszę, jak gracze używają mapy, zanim nie znajdą drugiego kawałka trona. My teraz już mamy towera, więc wiemy, że szukamy się po mina. A dużo ludzi, widzę, ma planta, szuka się po towera, a potem dobiera drugiego towera i nie ma mina, no nie? Okej, cenna lekcja, czyli raczej co do zasady nie kopiemy się z mapy, jeżeli mamy ją jedną, rozumiem, po drugą część strona, jeżeli nie wiemy jaka powinna ona być, tak, bo nie mamy trzeciej. Mhm. No i teraz jest super, bo mamy 2 snafauty i jakby z końcem sobie poszukamy po mina i zrobimy Deadly Dispute w Rakecy i po prostu jest zajebista sytuacja. Krark też nie będzie martwy mimo tego makeshifta, bo jak zagramy Coalition, Honor Guarda, a potem Krarka, no to jakby... Tak. Co prawda makeshift sprawia, że on może zabić tego Coalition Honor Guarda, no ale musi poświęcić 4 artefakty, no nie? To też właśnie w stole może się nie zdarzyć. Ja chyba zagram tego disputa, bo ja chcę dobrać te karty. Tylko najpierw sobie poszukam mina. A potem sobie zagram tego disputa. O, co prawda teraz może mi wywalić refraktor, co byłoby smutne, ale dobra, mamy już i pylonsy, i 2 swampy, to nie potrzebujemy aż tak bardzo tego refraktora. A wyrzucił snowfall. Makes Tak, sense. wybiorę snowfall. I teraz tak, dopiero teraz przyszło coś, czego jeszcze nie widział nasz przeciwnik. Jak to rozegrasz? No, co, chyba się podpalę i go zagram od razu, nie? To jest mój ulubiony play na życie. Nie przez refraktor, tylko... Okej. Tak, to bez Refraktor różnicy, nie? To rozumiem. jest chyba... Czekaj, czy to jest mana neutral? Czy ja... No tak, chyba to samo. Nie, to samo, tak mi się wydaje. Tak, 2 many, żeby mieć białą z refraktora i 2 z pylona. I teraz sobie zagramy, tak? Zagramy sobie refraktor. Ciach. Zagramy sobie chyba nie muszę grać tego Krarka Szamana. Nie wydaje mi się, żeby to było konieczne w tym momencie. A wolę sobie zeskrajować już na potem i dograć Raketsy.
Tak mi się wydaje. Może... Chyba, że Krar go trochę może zbejtować, w sensie on może się na przykład nie zorientować, że strzelić musi Coalition Honor Guarda Tak. i pytanie, czy No. będzie mógł wycofać coś takiego w stylu poświęcić jakiegoś tam planta, żeby strzelić z Makeshift Munitions i wtedy się zorientuje, że nie może strzelić, czy nie, czy on najpierw wybierze cel, zanim poświęci. Więc się jakby nie Zobaczymy. zbejtuje, bo Zobaczymy. W każdym razie użyję tego, zrobię tego Krarka. Zagrałem Blood Fontannę, a nie Wizardsy, bo wydaje mi się, że teraz jakby miałem jedną manę czarną, więc jakby to jest jeden plus many, że nie musiałem sobie z 2 many robić czarnej many potem. A wydaje mi się, że jeszcze te kolory z Wizardsów nie będą mi potrzebne w następnej turze, bo ja sobie na spokojnie zagram Agdola, chociaż z drugiej strony bym go więcej wydrainował tym, ale to i tak jest teraz sytuacja dla naszego przyjaciela, myślę, nie najlepsza. No to prawda. Pamiętajmy, że to jest Game 2, mamy 17 minut, więc może być tak, że nam się też przyda dużo czasu na Game 3, więc ciśnij rudy. Ciach, to będzie kolejny. Ciach, Swampika sobie chyba zostawimy na ręce, bo nie wydaje mi się, żeby był potrzebny i sobie potem go po prostu zbladujemy. Bo wydaje mi się, że jeden swamp nam wystarczy w tym momencie. Musimy pamiętać, że mamy insight w grobie. No, myślę, że możemy pozwolić sobie go nie mieć. Że można dobrać ciekawsze karty. Weźmy sobie int until next end step, bo niby może coś będę musiał odpowiedzieć. O kurwa! To jest chyba ten moment. Poczekaj, tak. Ajajaj. No. Zdążyłem kliknąć 5, więc great success. No i co tak, teraz? musiałbym go poświęcić i stracić wtedy Krarka. I czy to jest ok? Że tracę Krarka, a mam zegzailowanego Terrora. Wydaje mi się, że spoko, że wolę wrócić sobie go potem z Blood Fontanny, a że wcale tak nie potrzebuję. Ja mogę też wrócić Krarka z Blood Fontanny, no nie? Nie będę Właśnie, poświęcał 2 artefaktów, ponieważ on mógłby mi, jakbym poświęcił 2, miałbym 2 na Coalition Honor Guardzie, on by mi dostrzelał ufem, jak ma artefakt za 1 i mógł mi wtedy zabić Coalition Honor Guarda. Tak. Taki był mój proces myślowy. No, makes sense. No dobra, to chyba sobie możemy zużyć już, wydaje mi się. Ale nie ma takiej potrzeby. Zagrajmy sobie Candy Traila, może znajdziemy coś ciekawszego. No i właśnie, ja tak lubię grać Candy Traila, że po prostu widzę, co tutaj będzie się działo. Myślę, że możemy obie te karty zostawić na topie. 5 many sobie muszę zostawić. Czyli tak będzie, dobiorę. Zagram Aichora. Ciach. I jak dogram landa, to będę miał na Insighta z końcem. I czy ja mam potrzebę grania tego miśka? Wiesz co, może go zagram. Ale Raz, poczekaj, dwa, bo trzy. rozważasz, czy zostawić 5 many, teraz masz tyle właśnie na Insighta z końcem, tak? Tak, ale mogę zostawić 4 i po prostu zagrać Blood Fontaine z końcem zamiast Insighta i to też będzie ok. A jednak wolę nie ryzykować i zagrać tego Krarka, szczególnie, że mamy sporo artefaktów do poświęcenia. Okej. W sensie, wiesz, no on może mi zagrać Duresa, wywalić Snafauta, nie wiem, Snafautem zabić Coalition Norgarda, Makeshiftem zabić mi Krarka i to mało prawdopodobne, ale nie mam czasu
Mam zegar, Tak. więc nie mam czasu tego liczyć. Nie mam czasu się zastanawiać. Muszę ufać intuicji. A nie atakowałeś, bo to nie jest tak Zapomniałem. ważne też. A, Bo bo, to, bo zapomniałem. okej. Zresztą, no, mógłby mi może wystrzelać jakoś. Tak, mógłby mi wystrzelić z artefakt landa. I nie, musiałbym mieć jeszcze jedno, ale generalnie nie warto, myślę. Ciach, ciach, ciach. Weźmy sobie z Bloodfontaina Backdoor Terrora i Kraka Szamana, bo czemu nie? I teraz tak, Towerek. Myślę, że to jest moment na insight z grobu, żeby mieć więcej insightów, co mamy na ręku. Potem może, o proszę, mamy już my Retrievera, mamy Packdola. To tak, myślę, że to jest moment na Packdoll i możemy trzymać Deadly Dispute na Packdola i może w następnej uda nam się jakoś zabić. A teraz mamy Ronda, już graliśmy i będziemy mogli z końcem tury zbladować Mina i zdediskutować sobie coś. Mhm. Ewentualnie, no nie atakuję od No razu jakieś szkieleta, Wizards, Rockets, ale wydaje mi się, pewnie. że w następnej turze powinniśmy wygrać, no nie? Jeżeli on nie wymyśli oczywiście jakiejś odpowiedzi na nas, ale No, ciężko mu będzie to zrobić. Tak jak, wiesz, to jest game 2, więc on pewnie nie ma snuff-outów. tak, tak. Dopiero w Game Free będziemy się ich spodziewać. Dlatego najlepiej jest magicznie wygrać G1, a potem przeciwnika zobaczyć, że nie ma Glacial Guarda i nie grać trzeciej, no nie? No, Naprawdę. będzie znowu. Ale właśnie, czy co? Co on poświęci? No, Landa? to jest Czy ten nie, on moment, poświęcił... Aha, Kalni poświęcił, tak? to jest ten moment, że znowu muszę Daddy dyskutować, bo Ham mi zagrał ufa. Co zrobić? Nic nie zrobisz. Do tego sobie zbladujemy Mina. No i jest G. Jest G generalnie. Dobra, przydałby się teraz Może właśnie... piąteczka, jeszcze nie piątkować, bo ewentualnie jakiś snafot mi się może przydać. Raczej nie, ale Przydałby się nam teraz altar pewnie, szybciej byśmy tak, mogli tak, się ten po Altarek prostu pokręcić, bo rzeczywiście Clock znowu tam nam zaczyna zaglądać. Rudy, ja cię nie rozpraszam, klikaj szybko. dlatego postaram się tak, zróbmy sobie najpierw zieloną manę, zróbmy sobie krop w... O, mało mam Swampa. tych. Swampiki, no może być swampa. Masz Swampa pod refraktor w sumie towera, przecież masz. tak, tak. Pod towera, zagram tego towera, teraz sobie zagram gwiazdeczkę, przefiltruję sobie na czarną, No właśnie, bo ty dobiorę. altar masz jeden w grobie. By się może jakoś my Retrievera udało poświęcić, żeby ten, może z Kraken Szamanem to jakoś zrobisz? O, to jest play, panie kolego, to jest mądry play. Czyli tak, zagramy Ach, sobie my proszę, coś tam Retrievera. podpowiem. Tak, i możemy sobie wrócić Blood Fontannę w ogóle, nie? A czekaj. Mhm. Nie, bo chcemy Ashnod Altar wrócić, nie? Tak, tak. No, tak, czyli teraz to będzie wrócić ciach w ten sposób, aż na A altar. czekaj, czy on nam może wystrzelać? No może też wystrzelać, no ale to już wtedy nie Co nam boimy się, bo my chcemy wystrzelać? wygrać. No bo My ma do wygrywamy poświęcenia teraz. 3 rzeczy, no tak, no my wygrywamy, no mógłby zabić nam Coalition Honor Guarda, jeżeli to by miało takie Tak, ale to jest znaczenie, ale... tylko jakby wiesz, No tak, żeby nie używać bez brzydkich znaczenia. słów, a to jest po prostu chamstwo na kloka, nie? No bo to widać, że Tak, po prostu wygrywam. tak. I No może chcę, nie wiem, czy fajnie. masz drugiego My Retrievera, no wiesz, to jest dlatego jeszcze zobaczę drugiego My Retrievera i teraz drugi oponencie się poddaj. No, no, miły oponent. Fajnie, Prospero, że Dobrze, zobaczyłeś tego playa. Pewnie zaraz trochę czasu zaoszczędziłem, proszę zapomniałem, że mam bardzo. tego altarka w grobie.
No i co? I wszystko się zgadza z tym buildem. Czy Ancient Grudge? On ma tam artefaktyczny ląd, ale to chyba tylko tyle. Nie, Więc chyba wydaje mi to. się, że tutaj optymalny jest ten build w tym momencie. Mm, Tylko właśnie jakbyś mógł jeszcze, nie wiem, tego Pagdol Terrora zmieścić, żeby właśnie na pewno go dobrać, ale to wtedy musiałbyś rzeczywiście wyrzucić, nie wiem, jakiegoś Wizard Rackets albo Tak, ale zobacz, jeszcze coś. drugi mi jest niepotrzebny, no nie? Nie, no musisz tego jednego znaleźć. No i Tak. właśnie, żeby nie było tak jak z tymi, wiesz, 4 gli w bottom 15 kartach. Nie? A teraz masz 3, sobie zostawiasz Pagdol Terrory, więc też zmniejszasz szanse na dobranie tego pierwszego. O tam ile? No 1/4. To w tym znaczeniu, że chcemy po No, prostu szybciej do tego jednego się dobrać, zamiast mieć rzeczywiście, no, pytanie co? Czy te co ja chcę Wizard Brackets, wyrzucić? czy... Team Candy Trail. Wydaje się teraz tutaj najgorszy, bo kolorów nie mogę się pozbawić, komba nie mogę. Ichor jeden, No. głupio wyrzucać wszystkie Ichory. Mm, No i mi tak nie pasuje ten ostatni. Nie, no, Rudy, idź ze swoją intuicją. Bardzo Idę. możliwe, że właśnie nie chcesz niczego innego obcinać, że i krarki 2 się przydają, jest ok. Tak, tak, bo ja też, no... Ja po prostu, jak to mówi Skóra, eventually win, nie? Że to nie jest tak, że ja chcę koniecznie zabić, znaczy zabiję go tym Pagdolem, ale ja go zabijam jakby swoją liczbą odpowiedzi na niego, no nie? I gra będzie trwała tak długo, że ja w końcu je dobiorę. No tak, ok. Plus tutaj jest jednak dużo więcej dobierania niż Kli, tak bym powiedział. W sensie więcej jest tinowania deku i każdy twój play jakby skraca deck zasadniczo. Chociaż tam są jeszcze rumble. No nie, no to dyskusyjne, ale jakoś tak. Ok, my się bardziej spieszymy z tym, żeby dobierać odpowiedzi, niż tego Tak, Pagdol właśnie tak. Terrora. Oj, O znowu Boże. taka ciężka ręka, no. No tak, Co ale ja jest na mam was na fałty? fałty, to jest fajne. Tylko, że ja potrzebuję i Swampa, i landów. No a jak on mi zrobi Duress turn 1, to ja przegrałem grę. Mm, Więc ta ręka jest lepsza. I odkładam Swampa. Zdecydowanie lepsza. Dobrze, mamy 2 Deadly Dispute, więc nawet taki Dures, chyba No, że to byłby jakiś taki play, że nam wyrzuci Chromatic Stara. no. Diasper, Dandy, muli do 5, to w papierze bym powiedział, przykro mi oponencie, nie chcę grać taki. No, to teraz to musisz mieć dużo tych Duressów, chamie jeden. Nice. No, to Dobrze. teraz to już jest po prostu mokry sen pauperowca. 3 Dispute na łapie. Złoto. Będzie Dures właśnie? No i co? Tak. Rzuć te Dispute, jeszcze 2. Bardzo Dobra, dobrze, bardzo dobrze. Czyli gramy dobra, panie kolego. swoje. Oczywiście Gli może się cały czas skombić bardzo szybko, więc i nam się jakaś odpowiedź przyda, ale okej, no dobra. Co? Ja pasuję rękę, no bo turę, bo i tak nic nie zagram innego, wolę tego Dispute z końcem, bo gdyby on miał kolejnego Duresa, no to ewentualnie wyciągnie mi coś tam jeszcze więcej, a tak wyciągnie mi Dispute i tak zagram bez Dispute'a, nie? Tak, dobra, jest i Snafaut, jest odpowiedź. Good. Przydałyby się landy właśnie Tak, tylko. tak, dlatego ja zrobię Candy Traila, szukając drugiego kawałka trona, żeby go... O Boże, Hmm. o Boże, Boże, Boże. No i trudne. No i ten Fairy Seer to jest zawsze zagwozdka, nie? Patrzę też na Kloka, się zastanawiam, bo to mi opóźnia jego, ale on nie jest bliski, żeby się skąbić, nie? On ma 2 many, nie znalazł trzeciej. Też I nie wiem, ja chyba. wolę chyba zostawić sobie tego Candy Traila na topie? Nie, no ja szukam tylko lądów, nie? Okej. Więc chyba wolę dać na bottom i zagrać Mapę?
mapę, no właśnie, ale ja chcę spróbować dobrać tego ląda, no nie? A okej, czyli żeby Zróbmy ten tak, Treasure tak, Deadly Dispute. zróbmy tak. Deadly Dispute w Candy Traila, I dobieram trzymamy kciuki za Miner, ląda. rzucam Jest. mapę i jesteśmy zajebiści. Hmm? Take Nice. risk and reward. I to był fajny play, myślę. True. Bo ja True. nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie zagrać tego ląda i się nie rozwijać. I teraz tak, teraz my już mamy... Ja bym chciał zagrać tego Kraken Szamana. Tak. Więc zrobimy sobie ciach. Wezmę sobie towerka. Zagram sobie towerka. No ale chyba i tak nie zagram teraz w tej turze tego Kraken Szamana. On nic nie da teraz. Ja zresztą mam snafauta, to jaka jest szansa, że on teraz wygra. No i pewnie wygra, nie? No, Cia. opcja jakaś tam niezerowa jest, choć pewnie licząc prawdopodobieństwo niewielka. Muszę poczytać Jakąś manę? zagrać Mam. Ja czarną. mam jedną manę. No. To ja chyba wolę po prostu z końcem tury sobie zrobić insighta w Treasura, nie? Jego. I nie grać w ogóle teraz Myra. Insighta za Treasura w gwiazdkę, rozumiem, okej. Znaczy, albo teraz zagrać Krarka i Krarka i poświęcić. być To, wiesz, safe, nie? Chyba Judgment lepiej. też tak pisze, że jeżeli zagrasz Krarka, czyścisz mu stół, nie będzie miał co poświęcać też pod swoje jakieś, tak? Rozumiem, Deadly Że teraz Dispute to i tak zrobić dalej. już? No, żeby nie miał co poświęcać pod swoje Eviscerators, Deadly Dispute, ani tym bardziej się skombić. Taki pomysł ci podsuwa Judgment na czacie. No dobra, i co poświęcić? Gwiazdkę? Chatman. No chyba tak. No. Jest to ciekawy play, sądząc po tym, że przeciwnik jakby tam mulił i ogólnie nie ma jakiejś najlepszej sytuacji. Jest to ciekawy play, aczkolwiek miałem dwa artefakty, więc mogłem trzymać na jego combo, no nie? Mhm. Ale no faktycznie, to go może jakoś spowolnić istotnie. Szczególnie, że on refraktora nie chce poświęcać, przynajmniej nie pierwszego. Dobra, i teraz tak, mamy Packdola, mamy dwa Retrievery, brakuje nam jednej karty. Altara. Więc zagramy sobie piękny play pod tytułem Retriever Insight. Wróć Candy Traila, bo widzi najwięcej kart. I po prostu uwielbiam Myrem wrócić Candy Traila. To jest po prostu feeling, że ja tyle kart widzę, że ludzie tyle na oczy nigdy nie widzieli. Blood Fontaine jest... Wizarcy są... Blood Fontaine mi się przyda, czy nie przyda? Ja mogę wtedy go slowly wydrainować, ale ja chyba nie mam jeszcze tyle many, żeby to robić. Nie mam takiej potrzeby. Właśnie, 7 minut na kloku Więc to nie jest dużo. ja chyba sobie po prostu w tym momencie zagram Packdola, żeby spróbować go zabić, skoro on nie ma jeszcze komba i nie ma jak mieć komba w następnej turze, żeby go zabić bez kombienia się. Dobrze. Tu ja I w w następnej międzyczasie... turze mamy ten fajny play, Retriever, Inside, Candy Trail, szukamy dalej. Tak, mamy dalej dwa retrievery na łapie. Tu w międzyczasie Jędrzej napisał, że trzeba dobrze myśleć, nigdy nie mają. Czyli no pozytywne myślenie, oczywiście się nie zniechęcamy, ale w sumie no tak jak gramy, ani takie myślenie pod tytułem na pewno wszystko mają, trzeba grać pod najczarniejszy scenariusz, ani oczywiście pod najjaśniejszy nie jest optymalne. No gdzieś tam te szanse, prawdopodobieństwo można liczyć, można sobie po prostu z jakiejś statystyki szacować, ile mają kart w deku, ile grają danych kopii i po prostu uznać na jaki play jest największe prawdopodobieństwo, że mają na przykład to i to, no to szansa jest jakaś po prostu absurdalnie mała. Czasami sobie nie można pozwolić na myślenie, że mają, bo nie ma, bo jeżeli mają, to i tak się przegrało i trzeba grać wokół tego. Ale żem kurna tą białą manę zrobił! Czy ktoś to widział?
Czy ktoś to widział? Myślę, Dobrze. dobra, Co do muszę jednej to mieć many białą, wszystko. jakbym dobrał Coalition Norgarda, to muszę mieć białą. No i teraz raczej To wiesz, on... wygraliśmy tę grę. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy przegrali z tej pozycji. No Mając dwa poczekaj, snafauty, famous last words. Takie. mając dwa snafauty Coalition Norgarda w stole i I kurde! teraz wchodzi, tak, dokładnie. Uf. No nic z tym nie możemy zrobić. Trudno. Będzie jednego mniej. Snafał teraz w Coalition Honor Garda. No. Dobrze. Będzie dobrze. Najpierw sobie dobierzmy z Candy Traila. No, zostały nam 2 pack-dole w deku. Tak, ale będzie git, panie kolego, nie przejmujemy się. Dobrze. Robimy sobie tak. Mirror Retriever. Mamy też 2 Eviscerators Insight Tak, w właśnie grobie. chciałem je zagrać, więc... Nie wiem, czy to jest mi teraz potrzebne. Tak, Insight w Retrievera. Sacrifice of Death. Plus wiesz, właśnie no, chcę ci przypomnieć, że my przegrywamy też od Clocka, więc no to Nie, możemy przegrać w ten Clock sposób. to jest jakby A liczymy tylko jak zwycięstwo. ma znaczenie, czy wygrywamy na moda, a my liczymy, czy wygrywamy w papierze, bo no nie wiem, no, kogo obchodzi granie na modo jakby. Dokładnie. W takim sensie, że się trenuje deck po to, czy on się nim opłaca jechać na Paupergeddon, czy inny po prostu common, a nie wiem, no jak ktoś gra challenge na modo, no to jakby ważne, ale ja nie gram challenge na modo, więc wtedy bym się nie zdecydował na pewno na Altara. 3 snafauty na ręku, to jest też przyjemne, nie powiem. Tu Judgment, rozumiem, wyśmiewa te wszystkie Clocka. Dobrze, będę Judgment starał się O, no ma snafauta. polskim językiem operować. Ma Tak, miał. Broodscape'a. No, więc famous last words. No Się dobrze. sprawdziły. Nie no, ale Dobrze, dobra, mamy stracił jeszcze 4 odpowiedzi. życia. Tak, jak będzie miał 3, to będzie jakby mi przykro. Ale on szuka na razie z tego, chociaż pierwszego. Więc 3 nie może mieć. Bo dobierze tylko 2 karty. Ale no i co? No nie miał leszcz. Nie no. Dobrze. My Dobra. też gramy z nafauty, dokładnie. Nie jest jedynym, który może grać. No i teraz ten pack-dolek by się przydał. Co mamy Insighta w grobie. O Jezu, jeszcze Dures chamie ze wsi. Teraz zagrał. W sumie mógł go dobrać rację. Dobra. Tak. No dobra. Teraz trzeba grać trochę szybciej. Zacząć od Candy Traila. Zagrać sobie Raketsy. Z mamy. Oj, to było głupie. Powinienem najpierw zagrać Chromatika i liczyć na to, że dobiorę Packdola. Ale to jest właśnie ta kwestia, że wcześniej się nie grało z Packdolem i kurna, teraz to Kaszana jest, Kaszana. Co poradzisz? Czarna, biała, czerwona, czarna. Zielony. Nie, bez zielonego. Po to, żeby dobrać Crop Rotation. Zastanawiam się, czy warto. Wydaje mi się, że nie warto, bo za dużo kart na bottom dawaliśmy. Więc ja po prostu puszczę turę. Nie! Czyli nie puściłem chciałeś turę. tego Chciałem Eviscerators zagrać. Insight? Chciałem Insighta i kliknąłem 5 za późno. Okej. Chciałem zagrać No Insighta. dobra, no to też są rzeczy, które się zdarzają właśnie na modą, nie w realu. No, niestety. O, czyżby miał kolejne gli i jeszcze tego? Nie, to jeszcze nie jest ten moment. No wie, że mamy snafauta, więc Packdoll. dobrze. Ciach. 10 życia trzeba. Inside w Raketsy.
dwie karty typu bezużyteczne. Jest altar, ale nie mamy już myrów. 3 myry w grobie w sumie. I fontannę? Tak. Nie, fontanny nie. Fontannę dawaliśmy na... Czy my fontannę dawaliśmy na bottom? Wydaje mi się, że tak. Więc chyba może być potrzeba przeszyfrowania tego deku. Tower. Nie mamy już Insighta w grobie, więc teraz damy sobie Yielda, a potem sobie zrobimy 2 razy Crop Rotation z końcem jego tury, żeby sobie wyrzucić, dodać sobie dodatkowego 4. Towera do deku i żeby sobie zrobić pylons w Surveilla. To znaczy tak, Judgment podpowiada, że fontannę dawałeś na bottom, więc jeżeli ten tak. crop rotation z końcem, czy nawet dwa nie chyba. Więc się A może? przyda. 2 crop rotation z końcem? O, Pagdol Terror. Znaczy, nam pewnie się żegna niestety. Smutne, dobierają sobie łówki. A, że w tego, w Insighta. A ja nie mam jak go w ogóle poświęcić. No trudno, Tak, altara, czyli okej. trudno, nie mam altara. Dobra. No nie wiem, czy to była z jego strony słuszna decyzja, bo Była, bo mamy już my, tylko jednego. Chociaż on ma 8 HP. ale no właśnie, więc my te myry tam przekręcimy ze 4 razy po prostu. A nie, bo nie mamy ich poświęcać oczywiście, no No. tak. My bad, sorry. No i pewnie znowu z krokiem przegramy. Słam. Hylansy. Surveil. Ląd do grobu. Ciach. O Boziu, co ja mogę, panie kolego, co ja mogę? Mogę Nic, sobie jak grać zagrać. szybko. Mogę sobie zagrać krarka. I tyle. Nawet nie mam 2 artefaktów, żeby coś z tym zrobić. No, ta fontanna mi raczej wygrywa gierę, a poza tym nie wygrywam giery. No 2 artefakty w stole masz niby, ale to co z tego? No, 2 nie wystarczą. Tak. Kolega teraz musi dobrać trochę landów. Zasadniczo mój przeciwnik ma tylko 7 landów w stole, a dobrał już 36 kart. I wcale nie ma tych lądów chyba dużo w grobie, bo 2, 3. Więc wypadałoby, żeby trochę lądów na ręku miał. Nie wiem, co on teraz pokazał, Rumble Twisted. Czyli weźmie Echora pewnie. Tak. Ja niestety sobie nie mogę pozwolić na F6 przez tego cholernego snafauta na ręku. Mamy 2,5 minuty na kloku. No jest to generalnie wykonalne, ale trudne na pewno. Więc tak. Dobra, jest Gwiazdka to na gwiazdka, pewno to jakiś dobrze. początek. Czy będziesz teraz też atakował? To o tym, żeby zapamiętać, czy Pagdol terrorem, tak just in case. Dobrze. O Jezus. Wziąłem sobie jakąś manę, nie wiem nawet jaką. Ciach. Wizards. Ja w ogóle nie wiem, czy nie warto teraz zasnafautować tego Broodscale'a, ale... Co ci to da? 2, 3... Żeby więcej, żeby zaatakować już od razu, ale... Może nie ma takiej potrzeby. To co, po prostu do kombatu chyba przechodzę. Czy kratkiem poświęcać to? Nie. Nie, po prostu trzeba atakować. Trzeba chyba atakować i liczyć, że nie ma. No tutaj też pewnie Judgment by powiedział, chyba gwiazdka byłaby lepsza w tym momencie niż Wizards Rockets. Tak, ale Wizards Rockets ma za dużo plusów. No niestety. I teraz pytanie, czy ja chcę zabić tego Broodscale'a? Nie, bo on może mieć po prostu drugiego. O Boziu. Niedobry, No dobra, niedobry. 1,5 minuty, 6 życia. Jeszcze to trzymamy. Musi być jakiś dobry top, tak? Może znajdziemy sobie. Może z końcem jego tury?
Albo jak zobaczymy, co dobierzemy w sumie tego na fałta można Tak, puścić. to zawsze można potem zagrać. Makeshift. No dobrze. Ile No, masz 2, lat? 3, No ga. 4 cele, 5 celów, no. -1, czyli 6, czyli Backdoor Terrora może nam zabić. Ale ja chyba i tak poświęcę rakiet z tego Clarka, jeżeli on będzie chciał. Aha, można zabić Backdoorka. Tak, Och Boże, Mine to nie jest to, co tygryski kochają najbardziej. No nic. no Bierz dobra, no to z poczekaj, raketsu. może Landa wyciągniesz jeszcze mapą najpierw? Nie wiem, czy ja coś nie grałem na bottom, ale już spróbujmy. Za mało czasu jest, przyjacielu, za mało No, czasu. minuta, no musimy dobrać konkretne karty. No, dlatego na to też już nie ma czasu na klikanie. Dobra, Deadly Dispute, Muszę grać Deadly Dispute Krarka, w to. Energy Refractor, Tak, to z braku czasu. no, Backdoor Terror, za No, 2, za 4, no to jest 4 damage'a masz w sumie, on będzie musiał, coś zrobić. Coś musi zrobić. no strzela. No, strzelił. O, patrz, ciekawy pomysł Judgmana, czy w deku artefakt Land, który byś sobie z mapy wyszukiwał, Nie, żeby Backdoor Terror też wtedy pingował. ale nie ma miejsca na takie rzeczy. Są ciekawsze landy niż coś takiego. No i co on sobie jeszcze poświęci? Londa, no i teraz jeszcze, aha, teraz już ma, dobra. No dobra, panie kolego. No ja sobie zagram tę mapę. Ja sobie nawet ją kraknę, żeby już nie mieć lądów w deku. Zobaczymy, czy mi się Ostatnie uda. sekundy. Proszę Państwa, emocje sięgają zenitu. Niestety zaatakować nie można. Czasem mówię, że właśnie takiego jednego, nie wiem, za Swampa na przykład. Vault Ja of muszę, Whispers. ja muszę kliknąć F6 i w odpowiednim momencie. Nie ma miejsca na takie rzeczy, czacza, w deku. To jest za bardzo wszystko tight. Już ta bodżuka, którą wsadziłem, to jest taka właśnie, że o, będzie fajnie. No teraz muszę niestety tego snafauta trzymać, a on pewnie mnie zabije, nie? Takie chamstwo. No to zawsze życie więcej. O proszę. Retriever, którego sobie sam zabijasz ze snafauta. Dokładnie tak, dokładnie tak. Kurde. Big brain time. Tylko, że kolega sobie... No, adaptuję, żeby w razie czego zdrainować życie. 10 sekund. Oho, patient. Ale ham, kurno, ze wsi. Jeszcze 2 życia, no. Po prostu tak nie można. Ha, ha, ha. Tak nie można, nie mogę. 3. No niestety, przegram na kloka. No, niestety. Zegar. Ale ja myślę, że można to potraktować jako 2-1. O Jezu! Nie reveal hand. Chciałem kliknąć trochę kart, żebyśmy wygrali. A, już no. No Wygrał bo Don. co? Bo Diaper teraz Dandy znowu na byśmy czas. sobie... No niestety, no ham czas Jakieś. zrobił.
No, Candy Traila. Candy Traila, no. Unlucky, że ta fontanna była tak głęboko, nie? No i właśnie, no i tutaj też oponent po prostu nie gra po to, żeby wygrać, tylko gra po to, żeby mnie stajmoutować, no nie? No w tej I trzeciej grze, no zobacz, no on też jakby cały czas cisnął nie tylko czas, no liczył, że co, może jednak nie, ale jakoś obejdzie. ostatnie 2 minuty, zobacz, to są playe, że grasz karty tylko po to, żeby stajmoutować. No ja jak raz dla śmiechu chciałem stajmoutować oponenta, to ja zrobiłem jakieś takie mega śmieszne rzeczy, że coś po prostu że coś mu kazałem wybrać, nie wiem, że po prostu no, że w jakiś sposób go zmusiłem do użycia jego zegara, no nie? No. Właśnie po to, żeby on przegrał, no bo już miał te pół minuty, no nie? No i normalnie coś takiego nie istnieje, a tutaj No ale nie, no on się bronił przed zabiciem, no miał 2 życia, więc rzuca Tamio, to dostaje 4, sobie adaptuje, żeby mieć spawna, żeby dostać 1 życie, bo tego przecież rzeczywiście już tam Lethal był, gdyby nie to, że właśnie sobie dodał 3 życia, tak? ale nawet jakby dodał, to ja i tak bym go zabił już w tej turze. Jakby teraz to ja już miałem wszystko. No nie wiadomo nadal, no byś dobrał sobie Candy Traila, ale z Candy Traila mógłbyś nic nie dobrać, no i co, i byś zadał jeszcze 1 damage'a i tyle, no i kolejna runda. No może tak, No, ale myślę, że o tym gdzieś kroku tam się... w sensie, myślę, że nie było szans już, żebyśmy przegrali, bo mieliśmy jednego ląda w deku, a Candy Trail widział 3 karty. Mhm. Więc już mieliśmy tylko chain. No tak, no to prawda, albo... Nie było żadnej innej opcji. No tak, Czy albo byś Borek chce uderzył jeszcze jakąś draw. przerwę techniczną, krótką, czy coś, czy lecimy do Ja końca? nie, ja bym leciał, no zbliża się północ, mamy 3 gry za sobą. Rudy, jeżeli No. podejmiesz decyzję, że nie dogramy 5, po prostu to jest za długo, no to też szacunek i możemy się umówić, że dogramy, nie wiem, za Znaczy tydzień wiesz, no piątą na jesteśmy przykład. 2-1, więc możemy zrobić jeszcze 5 treżerów. Nie? No, zostawiam Ci decyzję, czy będziesz chciał grać 5 gier dzisiaj, czy nie. I No, zobaczymy jak ta pójdzie, nie? Bo może jakaś huldotka się trafi, bo 2 razy były takie gry męczące na całość tak, zegara, a to nie zawsze tak jest. właśnie myślę. Też By deck się się tak przydało. nie układał gładko, w sensie w tej pierwszej grze było tak dziwnie, że te Golem Foundry były tak od razu i jakoś to się kombiło i jakoś tak gładziutko Bardzo ten deck gładko to poszło. poleciał, Tak. a teraz to było to strasznie jakieś takie oporne wszystko. No, nie, no brakuje Tak nam było. jednego ląda. Ale że Judgment tutaj tak dzielnie siedzi i komentuje nam cały wieczór. Miło, Nie no, miło, Judgment że biały jest stok na tam naszych streamach trzyma. chyba do końca zawsze, no. Tak? No, Ale to miło, że taki jest aktywny cały czas. No i co? No i to jest niegrywalna ba. ręka, no nie da się. Nie da się. Kolega też muli. Pewnie gra jakimś równie OP deckiem jak ja, skoro jesteśmy w takim botomie. No i dobra, No no i i co? No i co? No i kurczę, odłożymy sobie rakiety i chyba na ten moment sobie odłożymy Blood Fontannę, żeby mieć tam wszystko. A, sorry, to jest plan, w ogóle nie zauważyłem. To po prostu sobie odłożę rakiety i... aha, właśnie Judgment napisał, że spać leci. Okej. A, No okej. właśnie, zostaje w takim razie. Dobrze, Judgment, to jest, wiesz, mind games, po prostu wpadłeś w nasze sidła. Myślałem, że to są 2 różne Tronlandy, a niestety to jest jeden. To jest znowu czarny, no. I Snow Covered, co to może być? Jakieś, kurczę, nie wiem, dredge taki. Nie Chociaż wiem, nie wiem, ludzie czemu miałby czasami to być tak Snow grają, Covered, bez różnicy. bo jest ładne. I też zasadniczo lekcja tutaj jest, że warto już od początku robić te F6, turn off auto yields, bo ten czas potem będzie potrzebny. O, popatrz! O, Popation, mamy Mirrora. no proszę. Co na proszę. Mirrora będziemy zobaczymy w akcji No ja teraz Crop Rotation zjebałem, w Bojukę. bo chciałem rzucić na Swampa i dupa blada, no Boże. Co możesz zrobić? Poczekaj, może poświęcić Nie. Wizards Rackets, żeby wystawić Blood Fontannę
coś dobrać i w następnej mieć też w Eviscerators w Blada na przykład, taki jakiś dziwny Nie, play to mi mi się się nie widzi. opłaca, to mi się nie Nie. opłaca. W ogóle chyba lepiej po prostu pasnąć i trudno, jakby chuj. Dobra, Ważne, że dobra. zagraliśmy Londa. Znaczy ja chciałem Swampa w Wizards Rackets, ale kliknąłem Towera niechcący. I koniec. No. Ale już dosyć chyba narzekania na moda, bo no niestety tak musi być. Chociaż oczywiście mogliby to update'ować, tym bardziej ja to po prostu się nakręcam, bo się od razu wkurzam na greedy korporacje, że po prostu tylko hajs z areny i w dupie mają prawdziwych graczy grających na modo, bo przecież mogliby napisać lepszą aplikację niż coś, co ma 20 lat. No ale tego nie robią. Dobra, to co? Po prostu sobie zagrajmy Insighta w Popatrz, Racketsy. nie tylko miny masz różne, ale power planty też masz różne, no po Tak, coś tutaj prostu jest popsute. oszukujesz. No, coś tutaj jest popsute. Prawda. Zagramy sobie rakieciki i puścimy turę. I liczymy, że dobierzemy szybko trona i combo szybciej niż przeciwnik. I liczymy na nasze crop rotation w Bojuka Boga, że się pokaże. Dokładnie tak. No, przynajmniej przeciwnik ma obrzydliwe landy, więc mamy tą przewagę, że on gra jakąś wersją z brzydkimi towerami, powerplantami i mainami. Jest No refraktor. wygląda jakby przeciwnik tutaj szybciej do mety zmierzał. Ale nie musi mieć tych kart generalnie. Dobra, zróbmy sobie Deadly Disputa, bo to nam widzi najwięcej, a chcemy sobie znaleźć tego trona. Jest mapa, czyli tron będzie na pewno w następnej. Jest też mine, więc tron jest nawet No w tej jest. turze, więc ja myślę, że to jest moment na... Zacznijmy z... Kurwa, Conceit to nie to. Ale refraktor jest okej. Dzisiejsze miskliki Rudego. Złe wystawione landy, puszczone tury, niezagrane spele, poddana gra niechcący. No, chyba kiedyś Conceit. poddałem niechcący grę. Tak było. O, Retriever. Ale to w tej turze i tak nie będziemy mieli tej many, ale myślę, że w następnej jest duża szansa, że to wygramy. Jest tylko jeden pomysł jeszcze, żeby liczyć na ten crop rotation w Bojukę, no nie? Że jeżeli on ma nas zabić w następnej, to żeby ten crop rotation w Bojukę był ten play i nie wystawiać aż z altara, tylko jeżeli on by miał nas zabić, to wtedy zrobimy sobie Deadly Dispute w Refraktor i spróbujemy odpowiedzieć, nie? No Tylko się też to jest zastanawiam, czy warto no. to zrobić, czy może lepiej po prostu te 3 many teraz zużyć, bo możemy nie mieć w następnej. Szanse na dobranie crop rotation masz całe 4%. No, no to nie warto. Myślę, że nie. Myślę, że warto zagrać tego altarka i liczyć, że on nie ma. Bo musi mieć jeszcze no 2 myry i Pagdola i jakby to jest sporo. Ma 7 kart na ręku. Zobaczymy. Tak idziecie, taki mirror, w sensie no po kolei to samo wystawiać. No, tutaj no tutaj no właśnie ten mirrorek, no to po prostu trzeba umieć lepiej dobrać i tyle. Tu nie ma za dużo skilla w tym mirrorze. Jakby układacie sobie Macao. No i przeciwnik chyba już nie wygra. No nie wygra. No dobra, a my co zrobimy? Zaczniemy sobie od Towerka. Trzymamy w grobie coś fajnego. Niekoniecznie. Możemy sobie zrobić mapę i insight w mapę i od czegoś takiego zacząć, bo ja już nie chcę z tej mapy nic szukać.
A z To czemu Retrievera... Insight przed Deadly Dispute'em? Czemu nie zawsze Mm, Deadly Dispute jako pierwszy? Zawsze ten Treasure. bo i tak będę używał Disputa, a może dobiorę tego Pagdolka i go zdrainuję? Nie wiem. Jakoś tak Okej. już. Też czasem wolę się pozbyć Insighta, żeby mieć potem... O, patrz. Ale ja mam już Altara, to ja chcę znaleźć koniecznie Retrievera, no nie? Ale czekaj, ja mam już Infinita, bo mam Blood Fontaina i mam Retrievera i mam Energy Refractor. Więc To ja jest po Infinite już? prostu... Tak, tylko że w papierze. Patrz, gramy sobie tak, zróbmy sobie czarną, zróbmy sobie Dobra, Pagdola. chcę zobaczyć. Widzę, że Łukasz też pisze, że już późna godzina, powoli śpię i Mirror będzie gwoździem do trumny, ale Ciach, próbuję wytrwać. no, tylko pewnie coś... A nie, to nie jest, to jest slow loop, a nie infinite, no, to powiedzmy, że zepsuliśmy. Trzeba było nie wystawiać tego Pagdola. Trzeba było nie wystawiać tego Pagdola. A, Bazio. Chociażbym podpowiada, żebyś powiedział, napisał mu na czacie, mam Infinita, poddaj się. Ale to w tej sytuacji, w której tak, nie mamy Infinita, bo po prostu co, my szukamy tego drugiego myra, no bo inaczej chyba z tej fontanny nie wiem jak. Nie. Jakbyśmy mieli teraz Myra w stole, to by się udało, ale nie mamy wystarczająco many, bo możemy zagrać tylko Golem Foundry, nie? No nie, nic nie wyczarujemy. Musimy liczyć, że nie ma jeszcze jedną turę. Tyle. Gdybym nie zagrał tego Pagdola, tylko teraz bym dobrał to Golem Foundry, no to by było chyba łatwiej, bo bym sobie trochę many mógł porobić z tych golemów. Ale wciąż jest nam potrzebny Myr Retriever. I teraz jest już któraś sytuacja, w której strasznie brakuje tego drugiego Myra. Ja myślałem wcześniej, jak wcisnąć nie wiem, czy jest Chatman, ale jakiegoś Volta, tylko żeby jednak wcisnąć tego Myra 3-1, co szuka Myra. Żeby była, bo Piąty to... myr, tak? Tak, bo to i obchodzi fajnie grup i po prostu... No bo jak wystarczy ci go znaleźć i już jakby masz dwa myry reforcery, nie? Bo zagrywasz go, szukasz myra, zagrywasz myra, poświęcasz tego myra za 4, poświęcasz tego myra za 2, masz 4 many, wtedy wracasz sobie tego myra za 4, zagrywasz go za 4, znajdujesz myra za 2, poświęcasz myra za 4, żeby dostać 2 many i już masz combo, no nie? Więc wystarczy ci wtedy znaleźć jednego myra, żeby mieć 2 myry i to jest mega fajne, tylko teraz właśnie ciężko, może jakby to była wersja, no tylko, że widzisz, właśnie wtedy trzeba by zrobić wersję pewnie bez rakietsów, zamiast tego Energy Refractory, mieć tego typa i ona by była właśnie fajniejsza w znajdywaniu combo, ale byłaby gorsza pod tym względem, że ciężej, że byłbyś wolniejszy, a teraz musisz być mega szybki. Dobra, ja myślę, że po prostu zagramy sobie najpierw fontannę i ziskardujemy sobie Swampa, bo po prostu chcę dobrać od razu Myra i się nie męczyć. Ale tak jak widać, czat może być zmęczony, bo deck jest męczący. Deck jest męczący. No wiesz, późna pora zwykle o tej porze tak się mniej więcej dojo kończyło, więc no to jest długie gry. Dobra, a teraz już mamy Ciężkie naszego klikanie. super kropa, który jest bardzo fajny. Dokładnie, trzymamy go. Spróbujmy Aczkolwiek musimy sobie mieć też jednak... z tyłu głowy, że przeciwnik też może takie coś grać? Czy Nie, szanse, że gra Crop Rotation w Bojukę to chyba nic nie są tylko to szaleńcy. Zastanawiam się, czy ja tu mogę jakoś coś poświęcić, żeby...
żeby jeszcze się skąpić w tej turze, bo musiałbym dobrać Myr Retrievera. To wtedy będę miał 5 manę. Mogę chyba to zrobić, że po prostu zrobię sobie czarną manę. No tak, a ja wtedy nie będę, no ewentualnie, no mogę to zrobić, no mogę. Eviscerators Inside w Treasure'a. Poczekaj, No i nie ma. bo, bo to ty nie będziesz mógł zagrać tego swojego playa z Crop Rotation, tak? To ty Będę się już mógł, tylko poświęcę wtedy Pact del Terrora. w ten sposób, okej, dobra. No. Nie ma drugiego Myra w 26 kartach. No, przeciwnik, nie wiem, nie znalazł jednego. Bo ja jestem lepszy. Ktoś nas jeszcze ogląda w ogóle? Jest ktoś na streamie? Ty wiesz co, ja zobaczę liczebność, ale tak, no piszą z nami cały czas Łukasz, Radomir, jest Churchman, więc jacyś ludzie są, no. Waldek jednym okiem jeszcze żyje. No, Czekaj. Zuzia tutaj pewnie też jeszcze gdzieś tam ogląda. No, patrzcie, go drugi Pagdal. Myśli, że mnie wydrejnuje tak po prostu. O, jest, Jędrzej jak najbardziej. Dajmy mu na razie F6. Ty 16 osób jest z nami. Nie wiem, co Boże. to jakiś Też przykro mówić, że w piątej szaleńcy, nie gramy. haka jest. Dobrze. No to dobrze, panowie, szacunek dla wszystkich, którzy jest już po północy. Powinny być achievementy za to. Jest pierwszy Myr, więc skończę F6. Skończę F6 i zrobimy mu obrzydliwego playa, jeżeli nie wystawi fontanny. Myr i co on wróci tym Myrem? Ja widzę target. Waiting. Wybiera target. On nie ma Myra drugiego. Może myślał, że ma i cały czas go szuka. Nie ma drugiego Meresu, tylko Weźmie Wellspringa. Fata Morgana z niedożywienia, halucynacje. Dobrze, bierz pan Wellspringa. Zagrywaj pan Wellspringa. I patrz, i on teraz dobierze z tego Wellspringa Myra i się ucieszy, że wygrał. A ja mu pokażę kropa. Tym deckiem też łatwo jest grać nieoptymalnie, bo on jest taki mega matematyczny, jest mega dużo liczenia kilku różnych rzeczy naraz i jest tak łatwo popełnić błąd, że to ten deck ma mega wysoki sufit, nie? A ja nie gram tyle, myślę, w Magica, żeby osiągnąć ten sufit, ale wydaje mi się, że gram nim całkiem przyzwoicie. Nie wiem. Nie no, wczoraj się, wiesz, sprawiłeś się elegancko. Dzisiejsze No. gry też takie, jakby widać, że ten deck działa, widać, że ta lista też jest fajna. O proszę, z jego strony Crop Rotation. I co, będzie w Bodżukę? Nie, dobrze. A przeciwnik widzę jest fanem brzydkich artów. Obrzydliwe. No wiesz, może być, że kasa, a nie kasa. Wykopał. Nie, one prawie, chyba nic nie kosztują. A chociaż może teraz coś podskoczyły te ładne, bo ja kupowałem jak nikt nie grał tronem. No on wykopał 6 kart więcej, no to... O jest, i gra Foundry Inspektora. No to Co? będzie teraz kopał jeszcze dalej. I co, chcesz mnie, człowieku, wydrenować bez komba? No, patrz. Jeszcze 3 różne, znaczy, nie wiem, różne arty gwiazdek. Nie, to jest jakiś Cierp, szaleniec. cierp. To jest jakiś Cierp. szaleniec, już nie mogę, nie o tej godzinie będę miał koszmary. Ale powiem ci, ja nie przemyślałem jednej rzeczy, bo ja mam ogólnie takie jak widziałeś, ja mam w tych artach mniej więcej te plant mine coś tam, tylko że mam Tak. czarnoramkowe, staroartowe, japońskie, no nie? No i No. ile ja jeszcze rzecznika, a skąd ja mam wiedzieć, czy ty masz mina i planta, czy coś? Co to jest? Co to jest? A ja mówię, to jest mine, to jest plant, spokojnie, mam każdego w takich samych 4 obrazkach, nie mam różnych. Ale słyszałem o takim wariacie, co wziął japońskie i
miał 12 różnych artów, no nie? I po prostu Nice, przeciwnikowi no, pokazywał, że znaczki się różnią. ale 12 różnych artów i zawsze mówisz, są 3 właśnie, to jest tron, no. I potem nikt się nie doczytał, że to 2 różne arty właśnie Towera na przykład. Dokładnie. Znaczy nie, bo właśnie towery łatwo, bo na towerze zawsze jest jakiś tower, no nie? Okej. Planty i miny ciężej jest rozróżnić. No i się biedny nie dokopał, no. Biedny się nie dokopał, no. Jakby nie Nasza dokopał kolej, się. Rudy. Tak, no. Time to shine. Dawaj. Przeciwnik jest po prostu no, słaby. Kusza mówi, będzie pierwsze 0,5. Kusza, my dzisiaj inaczej liczymy. Jest 2-1. Dokładnie. Jest mapa. Pan Czy ja coś Soltero. skrajowałem na bottom? Powiem tak. Ja sobie chyba zacznę od I to jest pierwsza gra nawet na tego trona. braknięcia dużej ilości many po siarną, zieloną. Wezmę sobie jedną zieloną. Będzie git. O, łatwo. No sorry Jest. oponencie, Dobrze. sorry oponencie. Patrz, ja teraz mam Bloodfontaina, żeby w razie czego sobie wrócić te Meretrivery, gdyby on mi chciał zrobić ten magiczny play, ale ja myślę, że przeciwnik grając takie arty, on nie jest na pewno na tyle sprytny, żeby mi tego playa założyć. No już jedno crop rotation. Nie, on zagrał 2 crop rotation w poprzedniej turze chyba nawet, więc może już nie mieć Tak? crop rotation. A, widzisz. Aczkolwiek taka ciekawostka, właśnie się zorientowałem, że mi się najpierw dzieje akcja twoja w OBS-ie, a dopiero potem w Video Ninja, czyli teoretycznie w tym bezpośrednim streamie, który mam od ciebie, który dopiero udostępniam na OBS-a. Jak to jest możliwe, że OBS widzi przede mną to, co ja widzę? Nie mam pojęcia. Nie wiem, Ale tak jest. ale się domyślam. Magia. A właśnie, przeciwnik poświęcił sobie Energy Refraktora, więc nawet nie mógłby zagrać ci Crop Rotation. Słusznie Judgment zauważył, że on ma tylko bezkolorową już. Jezu, ten Chashman już zasnął i jeszcze pilnuje. Tak śpi, ale właśnie widzi dobre playe i jakby czyta grę. No. Teraz byśmy zrobili epic play, zużyć całą manę tak, żeby mieć 0 many i sobie zagrywać Retrievery bez klikania. Rozumiem, że ty napisałeś, czy by się nie poddał. Poddał się, dobrze. Tak. Okay. Nihil Spellbomb. Dobre. I teraz tak. To jest chamstwo. Bo przeciwnik nie może, raz mu rzuciłem to właśnie i przeciwnik pisze I can't win i ja mówię, no wiem. A jeszcze większe chamstwo jest zagrać Coalition Honor Guarda, żeby rzucić Fangren Maraudera, Coalition Honor Guarda i on ci nie może zabić Fangren Maraudera i nie może się skombić. No dobra, ale to jak myślisz, co on rzeczywiście na ciebie będzie wrzucał? Czy tylko Gravehate, czy też ci wrzuci Fangren Maraudera i obaj po prostu będziecie teraz grali na Clocka? No właśnie pytanie. I to jest po prostu mega męczące, no nie? To jest mega męczące. Więc dawaj, wersja bez zmęczenia by była po prostu, myślę, taka. To jest wersja... Ale nie no, Fangren Marauder mi się wydaje jakby słuszną strategią. No chcesz go tak jak ci zdejmie, no to z jednej strony ci zdejmie, ale cię nie wydrejnuje nawet bez komba, jak ci się uda wstawić go w stół. To mi się, bo jak on będzie miał Fangren Maraudera, a ty nie, no to ty się dasz też z kolei. No tak. Tylko pytanie, bo jak on będzie miał Fangren Maraudera, to ja muszę mieć jeden sposób w deku, żeby go zabić, no nie? Golemami, tak? Czy nie? Czy też nie? Nie, no bo ty nie zrobisz tyle golemów, żeby on się nie wyleczył więcej z tych Fangrenów. No ale to zrobisz, on się wyleczy w jednej turze tam za 5 razy więcej niż ty tych stworzysz golemów, czy tam nawet 15 razy, po czym no masz, nie wiem, 5 kombatów tymi golemami i go zabijesz, czy nie?
Czy ja nie wiem, w jakim świecie ja to wyklikam, Prospero. No, to swoją drogą. Dobra, na razie Dobra, zróbmy dawaj, tak. minuta, trzeba 5 kart wyrzucić. Wyrzućmy sobie to. Myślę, że Golem Foundry nie są mi potrzebne, bo nie chce mi się klikać. I wystarczy Packdoll, bo on mi też nie zabije Packdolli z Snafautem. Wrzucę sobie jednego Snafauta, żeby ewentualnie móc znaleźć tego na Marodera. Dobra, nie wrzucam go. Jak będzie miał, to trudno. A jak nie będzie miał, czy wrzuci to coś? Może za jednego Candy Traila? Dawaj, bo ci ten też czas sideboardowania przeleci i Dobra, jednego wrzucę, żeby mieć, w razie czego, że po co się kopać, no nie? no, no dobra. No, snuff out. Czyli właśnie na fangrę, no tak? Czy Mój na... kot już śpi. O, O, on już twój kot śpi. już. No, Okej. śpi. Nawet się do mnie nie odwraca, jak go miziam. Taki już jest, nie chce kontaktu. Dobra. To jest ręka typu keep. Mamy kropa, mamy jednego ląda, jakby ja myślę, że można to kipnąć. Jakby, co myślisz? Git. Lecimy. Tak, wydaje się być to ręka Jest typu to okej, okej. No ręka. właśnie sobie znajdziesz crop rotation, w razie A, czego masz ten... tak, wystarczy nam drugi kawałek trona. Już mamy ten jeden refraktor, to już tam o manę się nie trzeba martwić. No, Dobra. Zegary macie podobne, tutaj pod tym kątem jest tak. sprawiedliwie. Ja będę Okej, grał mamy dla kompletu też innego towera, więc potwierdzone i towery, i miny, i No, planty się może różnią. tak jest, że ja sobie wtedy wziąłem po prostu wszystkie, żeby były inne, tylko staramkowe, bo to już, wiesz, było, nie wiem, za 2 lata temu, nie? Czy coś w tym stylu. Dobra, przeciwnik jest na razie mocny, będzie miał trona w trzeciej turze, ale dobrą tę mapę stopa. Dobra, zróbmy sobie Swampik, Energy Refractor i jazda. Trzeci Swamp to jest dokładnie to, czego potrzebowaliśmy po dobraniu dwóch. Tak. No i No dobra, ale i też trona będzie już trona. zrobisz, w sensie zaraz Tak, zrobisz trona, no. tak jest, tak jest. Będziemy nawet mieli 5 many w następnej i będziemy mogli zagrać Backdola. Tu zagramy sobie Mine, Swamp w zieloną, zielona w Swamp po Plant, 5 many, jedną przemieni na czarną i zagram Backdola. No on znalazł trona, widzę, w sposób naturalny, tak jak to najbardziej skillowi gracze trona znajdują. No, Oraz teraz oczywiście Nihil Spellbombę. jest spellbomba, na którą potrzebujemy właśnie Ancient Grudge'a / fontanny, więc zrobimy play, który planowaliśmy, bo nic nam generalnie nie zmienia. Nasz przyjaciel Myr Retriever, po prostu weźmiemy sobie planta, zrobimy sobie czarną manę, żeby nas przypadkiem przeciwnik nie wydrainował sobie od tak. Damy sobie... No nawet nie musiałem tego auto-healować, bo mamy no possible play, healed all. No i co? Może to jest pomysł do ciebie, Prospero, żebyś zrobił listę 3 najszybszych gości w Pauper Dojo na Dzikim Zachodzie. Jaki ty tam miałeś? Klikanie na modę. 3 najszybszych, którzy teraz u mnie byli, ale którzy tak. skończyli gry. Nie, chodzi mi o takie, wiesz, klikanie, triki i tak dalej. Na pewno Judgment jest szybki i No to widziałem Monoreda, to wtedy był druga skala, nie? Jak Chmielu nie gra na modo, to było śmiesznie to tego popatrzeć. Proszę, to przeciwnik prawda. jest tak zdesperowany, że sobie poświęca swoją nihilkę, no. Oponencie. No ciekawe. Może ma więcej nihilek. Ja bym teraz chciał jakiś artefakt dobrać, bo nie mam co poświęcać z Disputa, nie chcę Retrievera, nie mając targetu. Może ma więcej nihilek, no i prowadzący wykrakał.
Nie, odnośnie tego klikania, no na pewno to jakby rzeczywiście różni goście, mając różne doświadczenie grania na moto, sobie z tym różnie radzili. Jedni też mogli się bardziej stresować samym streamem, ale no tak, no ja myślałem, że powiesz, prędkości wygrywania, czy prędkości kończenia gier. No wierzę, że deku. Ty, a myślisz, że mogę tak zrobić, że poświęcę Retrievera i kurde, zapomniałem, że on ma spellbombę drugą. To w ogóle nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić, nie ma o czym mówić. Puśćmy turę chyba. Hoja! Przekaz. Spokój. Jest blok. Ja nie chcę tego refraktora poświęcać z Disputa, więc sobie poczekam jeszcze na coś ciekawszego. Czy jeżeli nie wystawi drugiej bomby, chociaż nie, no tak, nie masz jak co zabierać sobie myrem z grobu, to nie ma sensu poświęcać myra z Deadly Disputa, nie? No, czy generalnie mi są potrzebne albo 2 myry, no i jedną spellbombę wtedy obchodzimy sobie Bloodfontainem, no nie? Jak ma 2, no to już potrzebuję dobrać Ancient gracza. No, normalnie wystawienie tych myrów byłoby nieodpowiedzialne, ale on prawdopodobnie nie ma jak ich zabić. No, wątpię, żeby wsajdował Klan Szamana czy coś w tym stylu. Waldek zasypia. Wybaczamy oczywiście. Mówi deczek fajny, ciężko do gry w papierze, znaczy lepszy do gry w papierze. Ale w papierze Ja też jest mega męczący, mega wypruwa głowę, tylko jakby jak już skończysz, to możesz po prostu powiedzieć wygrywam, nara. Tak. Ja mam prawie złożony, bo złożyłem przed Etherdriftem, więc ogłaszam z chęcią kupię 4 Packdoll Terrory i zaktualizuję listę wypożyczalni w sklepie w centrum. I będzie Altar Tron by Rudy do wypożyczenia i zagrania, jak ktoś będzie chciał przetestować. Jakoś dzisiaj ten deck przekona, jak uzna, że w jego rękach będzie właśnie dobrze działał. O, Candy Trail, kocham. A Tak. ja kupię 4 japońskie Packdoll Terrory, bo nie ma na całym card markecie. Nie chcę tego, tego też nie chcę. Ja chcę po prostu dobrać dobre karty. No Boże. Dobra, i to jest ten moment, w którym zużywamy naszego Retrievera, żeby dostać pysznego Candy Traila. Ale przeciwnik, co na to? Nie, to jeszcze nie jest moment, żeby sobie palać. Proszę, proszę. Ależ Wszystko po prostu. dobre. O Jezu, o Jezu. No. No. My nawet mamy tego. Stać nas. No to ja chyba w takim razie zagrywam tego Fangrena i baw się, oponencie. No. Teraz musi mieć jeszcze dodatkową element, czyli jak zabić Fangrena, no bo niestety nie da się przejść Fangrena Packdollem. Tak. Może to będzie w takim razie pierwsza gra, którą wygramy na czas. Może. Też smutne. Mam nadzieję, Prospero, że nie jest ci przykro, że pozwoliłeś mi grać takim deckiem. Nie, wręcz bardzo się cieszę. Ja naprawdę nie muszę tak spać. Patrz na jego czat. On już wie, że nie wygra. Dał mi taką buźkę, jakiej jeszcze nie widziałem. Tak, dokładnie. A nasz czat nie widzi, bo tak mamy wycięte modo, że przeciwnik... A, to ja pokażę. Tak, zrobił taką... Taką mimikę zrobił. 18 minut po północy, chcesz sobie zagrać chillową gierkę przed snem i ktoś ci gra Fangren Marudera. Nie, no jeżeli by chciał grać chillową gierkę, by nie grał Altar Tronem.
Ale nie no, Rudy, nie. Ja się bardzo cieszę, że wybrałeś Trona, bo jeszcze nie było tego deku. Nie jest to proste. Myślę, że też... O, poddał. Dobrze. GG, no i pyk, fangreny OP, no po No prostu, widzisz, po takie prostu. niespodziewane Masakra. mirror playe. No to jak, Rudy, twoja decyzja. Gramy piątą? Daj mi pójść do łazienki i za pół minuty ci powiem. Co ty na Dobrze. to? No, Dobra, zabawiaj gości. spoko. Zaraz jesteśmy. Najwyżej się pożegnamy i podsumujemy. W porządku. Gracze tutaj widzę, zawodnicy na czacie twardzi. Łukasz próbuje zesnajpić. Powiedz, czym próbujesz? No i właśnie, tak jak napisał Jędrzej, nie będzie 0,5. Czy liczone według Rudego, czy liczone oficjalnym wynikiem MODO jest 1,3. O, to jest też strategia. Zesnajpcie, wiecie, i szybko poddanie. Dobra, ja No. szukam opa dla czasu i idę w tym czasie zrobić siku i jestem. Dobra, Jak przegramy na kloka, bo zabraknie mojego pół minuty, to trudno. będzie wytłumaczenie. O właśnie, chłopaki, potrzebujemy właśnie, wiecie, poddania teraz od razu. The Shadowmaker. No nie wiem, czy to któryś z was. Będziemy zaczynać. Burek idzie spać, dobranoc, powodzenia, Burek. Burek jutro. Zobaczyłem, że jest giera, więc wycofałem się z drogi do toalety i pójdę na coś Tak. Dobra, to jest Zaczynasz. chyba grywalna łapa, bo No, to są już jest 2 myry. Ja cię. slow mapa, nie? Bo można potem se z myra wziąć może mapę, jakbym go jakoś poświęcił. Smutek, że ta bodżuka jest już na ręku, ale Nie no, masz tower, masz mapę, masz crop rotation. No to chłopie, No. powinno się jakoś to dokopać. powinno się coś udać. I masz Szczególnie- Kuldotę. Proszę. O, jest! Szybko. To jest to. Szybki matchup na koniec, to mi się podoba. No i Druga co? mapa. No to co? No to chyba ciak, to już skraknę sobie już tę mapkę i będzie z bańki, no z bańki, lądziki. Fajnie by było generalnie One Lander Kliknięty One przeciwnika to Lander. jest ta jedna szansa, Też. którą możemy mieć. I Dobra. właśnie, jak oceniasz ten matchup? No Game teraz 1 pewnie powiem, słabo. tylko podejmę tego. Poczekaj, co? Bodżuka? Ja Nie. bym zagrał chyba No, Planta? My Retrievera i Planta. Aha, nie mapę, żeby mieć. Okej. Znaczy mapę, tak, No, ale nie wydaje mi się, że jest potrzebne. żeby ją używać. Okej. Tak, w sensie mi się wydaje, że lepiej teraz zblokować te 2 damage'a, bo tak będę miał many na wszystko w następnej turze. Nie wiem, czy w ogóle nie będę wolał grać Swampa. A tak sobie zblokuję z tego, już sobie coś cofnę. Na pewno nie chcemy perkusjonisty blokować. Generalnie historycznie ten matchup uważałem za bardzo łatwy. Miałem krarki, miałem fangreny, miałem 4 wedery i 3 fangreny grałem. Więc no to teraz tak. Anti-Belly Dispute. Szukamy sobie Poczekaj. Mina. Szukamy sobie Mina. Całe szczęście filmik jest na One Landerze, więc nie boimy się jakoś specjalnie. Szukamy sobie tego pana. Coś takiego i w tym momencie szukamy sobie. Teraz pytanie, bo Swampa już mamy. Wydaje mi się, że Pylonsy będą spoko. Bo dadzą nam ewentualne szukanie Wedera czy czegoś w tym stylu. No właśnie, okej. Ty masz w mainie 2 wedery, które też jak Tak, najbardziej nam ale na tym teraz matchup mam robią robotę. tylko 2 wedery i 2 fangreny i 2 krarki, nie? To jest 6 kart i nie gram jakichś breath weaponów czy coś, no jakby jest tego mniej generalnie i to może być wystarczająco, ale nie musi, to zależy jakie porno będzie miała Kuldota. Ja po prostu jeszcze nie mam doświadczenia. No i ten Pagdol pomaga, bo jego jest ciężko No też. usunąć, on drainuje, więc przez to mogę sobie pozwolić na mniej
takich elementów kiedyś były mi niezbędne, no ale muszę jeszcze tego Pagdola dobrać. No jak teraz dobierzemy Pagdola stopa, no to będzie super, nie? No też przeciwnik Mhm. pomaga nam One-Landerem, no ale może teraz znajdzie? No nie znalazł. No i nadal nie znalazł. No dobra, no to co? Chyba tylko zastanawiam się, czy lepiej grać Pylonsy. Chyba lepiej Pylonsy, żeby mieć jeden więcej luk. Bo many nam powinno wystarczyć na wszystko. Czyli tak, Pylonsy, Surveiling. No i Mina nie chcemy. Teraz tak, ciach. Myr Retriever. No i Myr Retrievera fajnie sobie można elegancko wszystko robić. Zrzucimy sobie Myr Retrievera. Mamy ciach, mamy super kolejną mapę. Wydaje mi się, że możemy po prostu walnąć w mapę i szukać generalnie Weathera, nie? W sensie, że zagrać mapę. Myra? Nie. I teraz Nie chcesz Myra spróbować. zagrywać? Znaczy... Nie, bo chcę najpierw zagrać Deadly Dispute'a w mapę Aha, okej, i myślałem, że tak. zobaczyć, czy znajdę coś ciekawszego. Okej. No, to nie są chyba te ciekawe rzeczy, o których myśleliśmy. Ale wciąż, teraz mam już ogromny storm count. Fajnie było znaleźć Weathera. Więc ja bym teraz zagrał. Deadly Dispute w... Czarną. Generalnie się kopiemy. Kopiemy się, no czy mi się to opłaca grać. 1, 2, 5. Jak dobierze ląda artefaktycznego, będzie miał 6, 2 bolty, to jest 12, więc muszę wystawić Myr Retrievera. Tak mi się wydaje. Ale mogę zagrać Crop Rotation. Mamy Crop Rotation w Pylonsy, w Towera, mieć Towera, jeszcze go nie muszę, ale mogę teraz zagrać bezpiecznie to, Myra. No i teraz czy ja chcę grać Deadly Dispute w Myra? No nie, no bo i tak nie będzie mnie. Ale mogę sobie zagrać w Energy Refractor, skoro mam tę manę, bo i tak sobie go mogę wrócić pod z Mirror Retrievera. Tak mi się wydaje. No i cóż, 24 Weather karty się nie znalazł. przekopane, Weather się nie znalazł, żaden z naszych drainerów się nie znalazł, za to mamy 5 lądów na ręce i kartę, która szuka nam ląda, więc generalnie jest wspaniale. Za dużo lądu. No i teraz chyba najlepiej wziąć tego Energy Refraktora, no bo ja i tak nie mam jak poświęcić Mirror Retrievera. No, strasznie dupny draw nam się trafił. Tragiczny. Ale przeciwnik wciąż ma One-Landera, więc to jest jakiś plus, nie? Powiem Jędrzej, że chatbot Twitcha wyłapał zapis właśnie ten Fuk. Chatman musiał się zgodzić dopiero, żeby przeszło. No dzisiaj dowiedzieliśmy, że nie przeszło kebaby, chyba trzeba było zatwierdzić i właśnie Fuk. Kebaby? Tak, nie przeszło. No, Nice. Jezu, ale może to super wiesz, teraz nam szczajnowało, ale jakieś nam szczajnowało. rasistowskie. Boże, zobacz co tu się dzieje po prostu. Nagle jednym Jest. drawem dobrym, tak żeśmy obrócili całą gierę. No i Candy Traile też dobre w meczapie. Tak, na pewno chcę więcej tych landów. Na pewno, Deku. Więcej landów. Uuu! Ale Jest. akcja! No dobra, to co? Czy jeszcze crop rotation męczymy, czy już nie ma to sensu? Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, bo... A, on już wie.
No on już widział tego wideo. No więc Dobrze. tak jak mówiłem, G1 łatwo. No i teraz co? Mamy jeszcze dodatkowe 2 karty. Engsz tutaj raczej nic więcej. Scattershot raczej useless. Coalition Honor Coalition. Guard No, takie. nie wydaje mi się potrzebny. Mhm. Ja ucinam całe combo. Nic niepotrzebne w Że sam ogóle. Backdoor Terror jest wystarczająco mocny. Tak, zupełnie wygramy to na milion innych sposobów. W sensie po prostu backdoorami go zabijemy i tyle. A czemu Judgment ten Krop by nic nie dał, bo nie miał pylona w deku? Tower też przecież mógł wejść, nie? Tak, wziąłbym Towera No i właśnie, tak miałem jak Energy pisze. Refractor. Miałem Energy Tak, Refractor. tak. Dostałem się tymi Coalition Honor Guardami. Czy one mają... Ale one są raczej za wolne. Ciężko je kastować. Ty miałeś do toalety lecieć, masz 2 minuty. O, super! Dzięki. No, Zdążysz? Jest zatwierdzony? Jakby w razie nie, ale czego? zdążę, zaraz będę. Dobra. Jestem to taki łatwy matchup, że nawet jak nie zatwierdzę. Okej, to rozumiem. W sensie, że jeżeli by teraz czas przeleciał, to do gry idzie ta ręka, która jest w tym momencie wybrana. To nie jest tak, że Modo wycofa dokonane zmiany i uzna, że skoro nie submitowaliśmy, to leci jakaś wyjściowa. Wycofa. O, widzisz, Judgment, no to ja też się uczę. Czyli właśnie to nie jest tak, więc jak Rudy nie zdąży wrócić, to mu zobaczymy. No jak szybko wróci, znaczy, że nie myje rąk, no to po prostu lose situation. No dobra. Ok, bez kliknięcia submit. Kurde, no nie mogę kliknąć Rudemu. Nie mam takiego dostępu, ale nie, wrócił, zdążył. Dobrze. Zuzia tu do mnie krzyczy, że coś mi tu wycofa, że na czerwono mam. Tak, no bo ja też się właśnie dowiedziałem, tego nie wiedziałem, że jeżeli ty nie klikniesz submit, to ci wycofa zmiany, nie? Tak jest, niestety kiedyś. A i Rudy, jeśli mógłbyś jeszcze znowu kamerkę w prawo, jakoś tak nie wiem, jak to się dzieje, ona się przesuwa, albo ty się przesuwasz. Sorry. Jest idealnie. No i my teraz zrobimy to, czego nasz oponent nie zrobił, czyli zmuliganujemy One-Landera. Okej, no tak, teraz też mulliganuje do 6. No i teraz pytanie, czy to jest wystarczająca ręka? Wydaje mi się, że tak, bo będziemy mieli Trona i możemy wtedy szczejnować. Po prostu musimy się modlić, że przeciwnik nas nie zabije w 3, a my się zgainujemy życie w 4. Tyle. No dobra. Bojuka jest useless. Jakby... No oczywiście przeciwnik z 1 landem jest słabszy niż przeciwnik z 2. On oczywiście może mieć jakiś totalnie hejterski, ale nie no, artefakt destruction jakiś, ale nie. A niech ma. To dla mnie jest nawet lepiej, jak ma jakieś goryle zamiast mi wbijać damage'a. Ja nie mam rzeczy za 0 many. Kiedy... I znowu kipnął One-Landera, wygląda podobnie. To jest cudowny oponent. Cudowny oponent. Chyba Kuldota jest najczęstszą takim deckiem, gdzie piloci kipują One-Landery. Monoblue wróżki. Ale, o mój Boże, ale to jest obrzydliwy przeciwnik. Jest Race. No dobra, ale źle wybrał. Nie wie tego, co my wiemy, więc no źle wybrał. Nie trafił. To prawda. No dobra, znaczy, okej. Wróżki kupują One-Landera, ale tylko w takich mało ryzykownych sytuacjach. Czyli mają Sira, Ninja, coś takiego, nie? Więc, dlatego, że gracze Monoreda oni generalnie niewiele myślą, więc łatwo im coś takiego przychodzi. Dobra, zagramy. Nie hejtujemy tutaj graczy Monoreda, też ten deck właśnie wymaga myślenia i właśnie może być, że często ludzie myślą, że nie i tak biorą i tak dobra, będzie palenie, proszę, został na 0 landach. No to chyba jednak jego to bardziej ugryzie, ale no 3 damage'a nam wbija na razie. Myślałem przeciwnik nawet skipnął sobie atak, to już w ogóle. Myślę, że jak pokażemy mu tego Weathera, to on się podda. Dobrze, i będzie najszybszy mecz dzisiaj. Ciach. Tylko co właśnie? Dobra, Wizards, Rockets.
Wydaje mi się, że nie ma potrzeby, że nawet sobie weźmiemy czarną z gwiazdki, a Wizards... A nie, czekaj, bo ja muszę sobie wziąć zieloną, czarną. No to tak, 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 weźmy tak. sobie wszystkie 5. Dan, weźmy sobie 2 zielone i 3 czarne. Gdybyśmy tutaj... Tak, ale właśnie to, że przeciwnik skipnął kombat, to też właśnie na modo dość łatwo tam Jeszcze przeskoczyć. Grenek nam tu wleci zaraz. No to panie kolego. Panie kolego. To jest po prostu... O! No Już, co? nie No chciał i tego widzieć. 4-1. 4-1. 4-1, no 4-1. Modo zależy się jak to liczy, tylko zbugowało. 50 playpointów. I Piszemy niestety o nie refund. pokazuje nam naszego 4-1, no ale... Dobra. No tak jak widać, w papierze byśmy byli prawdopodobnie 4-1. Tak. No w Mogę papierze jakoś... byśmy byli 4-1, dokładnie tak. Tutaj modo nas oszukało, no ale cóż, Rudy, na pewno nie jest to 0,5, ja w takim razie przełączam na nasz ekran. Dużo było mówienia o tym deku, więc nie wiem, czy chcesz chociaż jednym, dwoma zdaniami podsumować dzisiejsze gry. Możemy go Co? pokazać na koniec. Przegraliśmy Dobra, na poczekaj. Glee jedno raz, bo on po prostu bardzo szybko miał swoje combo, a my nie mieliśmy żadnych odpowiedzi i nawet jakby jedno to jest mieć odpowiedzi, a dwa, żeby mieć te podstawy, czyli zrobić trona, no nie? Jak ty walczysz o to, żeby znaleźć drugiego czy trzeciego landa, a przeciwnik cię zabija z komba, no to każdym deckiem możesz po prostu w ten sposób przegrać, no nie? Jakby to nie jest tak, że z sideboardem wygrywasz nagle 100% gier. Ale generalnie dużo teraz jest łatwiej na Glee niż było. I my wygraliśmy coś na Glee? Chyba tak, ale modo nam nie zaliczyło, nie? Coś takiego było. Znaczy, w sensie, że wygraliśmy jedną małą grę, to masz na myśli? Nie, wygraliśmy Nie, cały czy... mecz na Glee, tylko nam modo nie zaliczyło. A, no czasowo, tak. Tak mi się wydaje. No się nie poddawał, tak, bo Tak, bo uciekły nam mieliśmy sekundy. 2 timeouty, 2 winy i 1 zwykły lose. No. No nie, no generalnie cóż. mam nadzieję, że jako tako ten odcinek był spoko, że było kilka fajnych playów. Niestety nie zrobiliśmy jednego, bo nie mieliśmy, zapomniałem zupełnie, że sobie wziąłem okulary i miałem zrobić combo time, ale zapomniałem o tym, jak robiłem combo jakieś i też nie było takiego pure moment, że po prostu mam combo i się kręcę tak, żeby wygrać, bo nie mieliśmy ani razu momentu, że po prostu mam Packdola w stole, mam Aichora, przepraszam, mam Ashnod's Altar i 2 Red Rivery. Rivery, tak? To jest Znaczy tak podstawowe. było w sytuacji, rzeczywiście jak on miał 2 razy Dresspacer Scares, więc się to tak Tak. kręciło i to nic nie dawało i raz miałeś, no bez Packdola po prostu 2 mery, które się kręciły przy pustym golemy. grobie, co wtedy, tak, Więc po my manę nie chyba zabiliśmy nawet. ani razu, nawet I po golemy. wygraliśmy 4 gry, a ani razu nie zabiliśmy w taki sposób, jak powinniśmy. No. Ale deczek się wydaje naprawdę fajny, w papierze myślę też dający satysfakcję, większą niż na modo, gdy trzeba to klikać i czas nam ucieka. Rudy, ja Ci Tak. bardzo gratuluję, jest wiesz, 37 minut po północy, więc tym bardziej jak mówiłeś, że Ty dni kończysz bliżej 10, mam nadzieję, że nie okupisz tego wieczoru po prostu jakimś totalnym zdewastowaniem swojego zegara biologicznego. Prospero, ty jakoś dajesz radę co tydzień, a jesteś człowiekiem wstającym o 3, a kładącym się o 4, więc... Ja wiesz, nie no, wstaję 5, 6, jutro też planuję pobiegać, notabene, wiecie, 30 marca półmaraton w Warszawie, jeżeli ktoś chce biec albo biegnie, to zapraszam się, gdzieś złapiemy na starcie i pobiegniemy razem. Ogólnie tak, mogę być ambasadorem takiego właśnie freakowego biegania o różnych dziwnych porach i różnych dziwnych biegów, więc tak, to ja. Dobrze. Rudy. Bardzo Ci dziękuję za bardzo. dzisiaj. Mi się za ten deck zaproszenie. podoba. Wczoraj mniej mi się podobał, jak na niego przegrywałem. Naprawdę widać, że w Twoich rękach działa, więc gratuluję Ci za dzisiaj. No niestety nie ma 0,5. Cały czas czekamy na ten wynik w dojo, czekamy też na 5-0, ale to, co dzisiaj pokazałeś, że no w papierze byłoby 4-1, modo nam 2 gry zaliczyło, nie jest źle. Myślę, że przyszłość tego deku jest niezła, że będzie na pewno jeszcze jakiś tam zmieniany, więc przykujcie się, że chyba tego trona będzie więcej po prostu i w papierze, i na mono. Ja Ci, Rudy, bardzo dziękuję. W takim razie trzymaj się i do zobaczenia jeszcze w Pauper Dojo. Dzięki, na razie.
A ja dosłownie krótkie ogłoszenia, bo już jest rzeczywiście późno, czyli tak, słuchajcie, dziękuję bardzo wszystkim widzom za dzisiaj, to, że wytrwaliście, że komentowaliście, był bardzo fajny odcinek, bardzo było mi miło. Za tydzień zrobimy krótszy odcinek, myślę, ze skórą, po prostu taki trochę relacyjny z Paupergedonu. Przyjrzymy się właśnie wróżkom, mam nadzieję, że skóra poopowiada, jak w jego ocenie zarówno monowróżki się w tym momencie plasują, ta nowa lista, którą wymyślił, te nowe dodatki, które wstawił i z tą zmienioną wersją jedzie na ten czy no już jest we Włoszech i będzie jutro grał. Ja trzymam kciuki za wszystkich z Polski, ekipę, które już tam się zameldowały jutro, czy no już śpią i będą jutro wstawać i grać, czyli Poznań, Katowice, Warszawę, Wrocław, nie wiem kto jest jeszcze, ale dawajcie znać, mam nadzieję, że wszyscy się dostaniecie do Day 2 i będą kolejni ludzie w topce i może Skóra powtórzy swój wynik, może ktoś inny zajdzie jeszcze wyżej. Tego Wam szczerze życzę. Przypominam, że za już 4 tygodnie Common Poznań. Na tym turnieju mam nadzieję, że się zobaczymy naprawdę wszyscy i co? No i na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję, życzę dobrej nocy, trzymajcie się i do zobaczenia w Pauper Dojo.